Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Dzisiejsze spotkanie, które dzisiaj Państwu chciałabym zaprezentować, jest kontynuacją mojej prezentacji, którą prezentowałam Państwu dotychczas w odcinkach i była to część ściśle teoretyczna na temat wpływu promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Natomiast dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, chciałabym przejść już do czegoś bardziej praktycznego, a mianowicie do omówienia narzędzia, z którego powinniśmy skorzystać, jeżeli zastanawiamy się nad wpływem promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka. Uważam, że jest to niezbędne narzędzie, aby cokolwiek konstruktywnego zdziałać, aby skutecznie ochronić się przed tym promieniowaniem. A mianowicie dzisiaj będziemy rozmawiać o mierniku pola elektromagnetycznego i zaprosiłam w tym celu do rozmowy pana Pawła Wypychowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Pawle. I w skrócie może Państwu przedstawię zawodową biografię pana Pawła, którą można w pełnej wersji odnaleźć na jego stronie internetowej imfbusters.pl. Ja wszystkie linki będę podawać w opisie do filmu, także jeżeli będę dzisiaj wspominać o jakichś odnośnikach, to na pewno Państwo znajdą je w opisie do filmu. I może w skrócie ta właśnie biografia zawodowa, ona jest dosyć długa, spróbuję ją streścić do tego, co najistotniejsze dla naszego dzisiejszego tematu. Niemniej zapraszam na stronę pana Pawła, żeby dokładnie z wszystkim się tam zapoznać. Więc Paweł Wypychowski jest absolwentem elektroniki i telekomunikacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. W latach 1990-95 współtworzył firmę, która była integratorem systemów komputerowych i jednym z pierwszych w kraju komercyjnych dostawców usług internetowych. Później jako niezależny konsultant IT realizował z sukcesem wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla polskiej części jednego z największych skandynawskich koncernów przemysłowych. W latach 1996-2001 pełnił kolejno funkcję wiceprezesa i prezesa zarządu holdingu inwestycyjnego części norweskiej grupy inwestycyjnej, zarządzając procesami przejęć, połączeń i restrukturyzacji polskich firm. Jednocześnie pełnił także funkcję Business Development Managera grupy. W tym czasie zajmował stanowiska przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek zależnych holdingu. W ramach działalności edukacyjnej prowadził wykłady dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. W latach 2001-2014 we współpracy ze spółką Neuroedukacja prowadził konsultacje, szkolenia i coaching dla dużych spółek polskiego sektora informatycznego i telekomunikacyjnego, firm konsultingowych, ich firm partnerskich i spółek zależnych w kraju i za granicą. W roku 2007 powołał do działania firmę EMF3, Bezpieczeństwo Elektromagnetyczne. Obecnie firma działa pod nazwą EMF3. Misją firmy jest dostarczanie specjalistycznej i rzetelnej wiedzy oraz profesjonalnych rozwiązań w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi. EMF3 działa obecnie w 3 głównych obszarach. Pierwszy obszar to obszar wpływów zdrowotnych, sztucznych pól elektromagnetycznych, w tym światła, ich rozumienia, pomiarów i ograniczania. Drugi obszar to obszar kompatybilności elektromagnetycznej i ochrony przed zakłóceniami, w tym ochrony aparatury badawczej, naukowej i medycznej przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Oraz trzeci obszar to obszar ochrony elektromagnetycznej informacji niejawnej, a także ochrony infrastruktury krytycznej przed impulsem elektromagnetycznym od wybuchu jądrowego. Paweł Wypychowski był jednym z fundatorów i wiceprezesem Fundacji Instytut Badań Elektromagnetycznych imienia Jamesa Clerka Maxwella w Krakowie, której celem było podejmowanie i rozwijanie inicjatyw dotyczących stanu środowiska i bezpieczeństwa elektromagnetycznego, w tym promowanie wiedzy dotyczącej pól elektromagnetycznych, w szczególności ich oddziaływania na środowisko i organizmy żywe, prowadzenie badań zjawisk towarzyszących promieniowaniu elektromagnetycznemu, prowadzenie badań nad zrównoważonym rozwojem i ekologicznym współistnieniem bezpiecznego środowiska życia i rozwoju człowieka z uwzględnieniem technologii przesyłu energii i informacji.
Pełnił również rolę eksperta Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi. Jest autorem między innymi ekspertyzy Mega Ustawa 5G. Czy ta księga rzeczywiście jest biała? Paweł Wypychowski rozwija również i popularyzuje nowatorskie podejście do rozumienia wpływów środowiska elektromagnetycznego na organizm ludzki, który nazwał EVE, Electromagnetic Vitality Engineering. Można to na język polski przetłumaczyć, tak zresztą pan Paweł tłumaczy, jako elektromagnetyczna inżynieria witalności. EVE wychodzi poza dotychczasowe prymitywne rozumienie wpływów biologicznych pól elektromagnetycznych, integrując współczesną naukę i wiedzę z dziedzin teorii sygnałów, teorii regulacji i sterowania, bioelektroniki, biofizyki oraz biofotoniki. I ja teraz dodam od siebie, dlaczego właśnie z panem Pawłem już od dłuższego czasu kontaktuję się, wymieniamy się informacjami. Otóż pan Paweł jest nie tylko ekspertem, inżynierem telekomunikacji i elektroniki, czyli tutaj fachowcem od tej strony inżynieryjnej, ale również posiadł głęboką wiedzę na temat fizjologii człowieka, funkcjonowania człowieka, po to, aby... Z czego to wynikało właśnie, panie Pawle? Prosta rzecz, jak to zwykle bywa z konieczności, bo jeśli ten przydługi, z konieczności przydługi, bo jakby próbuję streścić w tym opisie, czy pani próbowała w końcu 56 lat mojego życia, więc jest kawałek do streszczenia. A dlaczego akurat zająłem się polami elektromagnetycznymi w kontekście zdrowotnym? Dlatego, że się bardzo rozchorowałem. Tak było to już 16 lat temu. I w tym momencie, jako że nie szukałem pomocy u bardzo wielu specjalistów z dziedziny zdrowia i okazało się, że tej pomocy tam ciężko było znaleźć, więc w końcu zdecydowałem się zająć się tym sam. I ponieważ jakby podstawy dobre miałem z zakresu wykształcenia formalnego, ale też i pasji, tak, w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji dalej, to bardzo szybko zacząłem rozumieć i oczy sobie otwierać na to, jak bardzo niedoceniany jest to obszar i jak bardzo dzisiaj jest różny od tego, jak wyglądało nasze środowisko naturalne i jak olbrzymi wpływ ma na nasze zdrowie. I jak bardzo mało wiemy na ten temat. Znaczy, z jednej strony ludzkość wie na ten temat bardzo dużo, bo mamy tysiące badań, nie przesadzając, mówiących o tych wpływach i oddziaływaniach, i jednocześnie mamy bardzo uproszczony, prymitywny przekaz, że wszystko to jest bezpieczne, pomimo tego, że rozwinęliśmy to w stosunku do tego, czym była natura, o nie miliardy, tylko biliony razy, jeśli chodzi o poziomy pól elektromagnetycznych w stosunku do tego, co było naturalnie. I cały czas udajemy, że to nie ma żadnego znaczenia dla naszych organizmów. Tak? I udajemy z wielu powodów, to nie chcę tutaj w to wchodzić, natomiast jak to zwykle bywa w życiu ludzkim, często potrzeba przychodzi nie tylko z inspiracji, ale czasem z desperacji i tak było w moim przypadku. No a potem już kiedy to się otworzyło, no to moje ostatnie 15 lat życia jest poświęcone studiowaniu tych wpływów w dużej mierze temu, co na świecie jest dostępne, eksperymentowaniu, pomiarom i próbą zrozumienia tych wpływów w dzisiejszym środowisku i przekazania tej wiedzy i narzędzi, i umiejętności jakby innym, tym, którzy są tym zainteresowani. Chciałam tutaj bardzo ważną rzecz jeszcze podkreślić, że pan jest unikatowym, powiedzmy, ekspertem, nie lubię tego słowa, ale człowiekiem, który specjalizuje się nie tylko w swojej pierwotnej dziedzinie, czyli tej inżynieryjnej, a ściśle telekomunikacyjnej i też zahacza pan oczywiście o informatykę z racji wykonywanych wcześniej funkcji, ale pan również zgłębia właśnie tę stronę medyczną i to jest właśnie coś, czego nam brakuje. Brakuje nam ekspertów, którzy by łączyli te dwie dziedziny, bo w dzisiejszych czasach wydaje się, że jest to prawie pewne, że jest coraz większa potrzeba właśnie na tego rodzaju specjalistów, którzy potrafiliby te dwie dziedziny połączyć, żeby rozwiązać konkretne problemy ludzi. I te problemy są coraz większe, one są niedostrzegane w sensie przyczynowości
jeszcze, natomiast same w sobie są już bardzo dotkliwe i coraz bardziej dotkliwe na coraz większą, szerszą skalę społeczeństwa. Natomiast właśnie brakuje tych ekspertów, bo inżynierowie nie za bardzo znają się na medycynie, na funkcjonowaniu człowieka na poziomie chociażby komórki, a to jest bardzo ważne, bo chyba od tego trzeba by było zacząć, jeżeli mówimy o wpływie na organizm ludzki. Tak, a lekarze nie mają pojęcia o technologii telekomunikacji. Tak, lekarze tak, na medycynie dużo się poświęca uwagi fizyce, zresztą kandydatom na studia medyczne stawia się wymagania dość duże z zakresu wiedzy, zakresu fizyki. Mówi się tam, oczywiście pola elektromagnetyczne wykorzystywane są też w medycynie w celach terapeutycznych, niemniej i tak ta wiedza u przeciętnego lekarza na temat tego, jaki jest wpływ obecnie używanych, wszechobecnych w społeczeństwie urządzeń bezprzewodowych, które teraz są używane przez ludność, populację ogólną, nie tylko w związku z wykonywanym zawodem czy wojskowości, ale po prostu niemalże każdy od urodzin po śmierć teraz styka się z tymi urządzeniami bezprzewodowymi, natomiast nie ma odpowiedzi w postaci takiej odrębnej dziedziny, która by w majestecie prawa mogła się i swobodnie rozwijać, o której byśmy mogli swobodnie rozmawiać, czyli coś z pogranicza właśnie pól elektromagnetycznych i medycyny. I jak to ma się do ja myślę, że ten problem jest szerszy i dotyczy w ogóle tego, w jaki sposób jako społeczeństwo, czy bardziej szerzej cywilizacja traktujemy naukę. Ja w swojej notce, w takiej biograficznej, bardzo krótkiej, w Instytucie Spraw Obywatelskich, gdzie można znaleźć moje publikacje nie tylko z zakresu wpływu pól elektromagnetycznych, ale w ogóle szerszego myślenia, ja piszę, że się specjalizuję w niespecjalizacji. I to dokładnie chyba najlepiej oddaje mój sposób myślenia. Myślę, że jeśli będziemy próbowali się dalej specjalizować i szukać pomocy u specjalistów, to do pewnego momentu to działało, natomiast w momencie, w którym specjalista z jednej dziedziny nie ma czasu w życiu i nie ma uwagi i nie ma ochoty poświęcić czasu, żeby zrozumieć inną dziedzinę, to jak może ocenić to, w jaki sposób tego typu urządzenie, ale też i infrastruktura konieczna do jego działania, tak, może mieć interakcję z ludzkim zdrowiem. Okay? Nie jest w stanie, a jak nie jest w stanie, to po prostu jest konsumentem, używa tego i kupuje to, co mu na ten temat mówią. A jeżeli się go zapytamy o tego typu rzeczy, to nie będzie w stanie powiedzieć, bo nawet nie wie, jak to działa. Tak? Nie jest w stanie odpowiedzieć, jak to działa, w związku z tym nie jest w stanie sobie nawet wyobrazić, czy to może powodować potencjalne zagrożenia, czy nie. Teraz to, co pani czytała w tej mojej biografii, trochę przydługiej, ale to tam jest zawarte, tak? Jeżeli nie zaczniemy patrzeć wielowymiarowo na ludzką wiedzę, czyli zacząć patrzeć, jak te rzeczy się łączą, dopiero z ich połączenia zaczynamy wyciągać w tej chwili użyteczne wnioski na nasz złożony świat. Tak. Jeżeli patrzymy tylko kierunkowo, no to będziemy się pytali, no dlaczego lekarz mi tego nie powiedział? No dlatego, że jest specjalistą lekarzem i dlatego, że nigdy się tego nie dowiedział i dlatego, że nigdy się nie poczynił wysiłku, żeby się dowiedzieć z wielu różnych powodów, takich samych jak my wszyscy, tak? Nie miał czasu, musi się specjalizować, bo tam są pieniądze, bo ma tak dużo pacjentów i tak wielu ludziom trzeba pomóc, że po prostu nie ma możliwości zająć się czymś innym. Tak bardzo wiele powodów, można by je mnożyć. Niemniej wtedy, kiedy mierzymy się z czymś, co człowiek rozwija nowymi technologiami, które zmieniają nasze środowisko życia, to zawsze powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy my rozumiemy, co w ogóle one robią, i dopiero wtedy z tego poziomu zrozumienia starać się przypatrywać się im pod kątem tego, dobrze, to oprócz tego, że nam dostarczają tej telekomunikacji, która jest dla nas cenna z tych czy innych powodów, to co takiego robią, co być może nam się wcale nie podoba. Tak, I czy są jakieś alternatywy wobec tego, dlatego że dzisiaj wszechobecny marketing będzie starał nam się powiedzieć, że nie ma żadnych alternatyw, tak? I że musimy się na to zgodzić, bo to jest nieuchronność, to jest nowoczesność i że nawet jeśli jakieś tam oddziaływania są, to na razie nie mamy wiedzy, czy nie ma wiedzy naukowej, która to potwierdza, więc gońmy dalej i używajmy, tak? Taki jest ogólny przekaz i nie martwmy się o nic, a jeżeli my zaczynamy mieć kłopoty różnego typu zdrowotne, to na pewno nie jest to,
Tak? A jeśli jest to znaczy, że nam się coś z mózgiem stało, idźmy do psychiatry. Tak, tak, spotykam się bardzo taka powszechna reakcja, powiedzmy, tych bardziej cywilizowanych ludzi, którzy starają się być uprzejmi. Jeżeli mówię o jakimś problemie zdrowotnym, który najprawdopodobniej wynika właśnie z ekspozycji na promieniowanie, a to może to co innego, to może dieta, przemęczenie, to może brak snu. Oczywiście, że te inne czynniki są jak najbardziej istotne, ale jeżeli je już uporządkujemy, a nadal problem jest, to należałoby rzeczywiście zwrócić uwagę jeszcze na ten jeden czynnik, ale nawiązując właśnie do tego, co Pan mówił, do niewiedzy ludzkiej, do niewiedzy tak zwanych specjalistów, która wynika z różnych rzeczy. To nie jest nawet kwestia ich winy, bo ten cały problem ekspozycji człowieka, już powszechnej ekspozycji na promieniowanie jest stosunkowo młody, bo no, to nie jest 100 lat, to nie jest 200, tylko to jest, ja wiem, od drugiej połowy kilkadziesiąt, tak? 30 lat. No więcej. Znaczy, myślę, że pierwszy... takiej ekspozycji, powiedzmy, na poziomie każdego przeciętnego człowieka, tak? Że w zasadzie każdy ma komórkę. Tu jest, pozwolę sobie, nie chcę przedłużać, ale pozwolę sobie kilka zdań na ten temat powiedzieć, dlatego że jest to strasznie ważne dla zrozumienia w ogóle tego, co się dzieje z tą wiedzą. Kłopot polega na tym, że jeśli mówić o początkach tej wiedzy w taki sposób już uporządkowany i jako wiedzy naukowej, bo nie mówię o jakichś doniesieniach, które były jakby pewnego rodzaju odczuciem czy obserwacją, ale nie były uporządkowane, to mieliśmy w Polsce ogromne osiągnięcia w tym zakresie, w tak zwanej komunistycznej Polsce, jak to niektórzy lubią nazywać, po to, żeby to odrzucić. Do tego stopnia, że w 1976 roku, jeśli mnie pamięć nie myli, ale w każdym razie w drugiej połowie lat 70., chyba 76, Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, zorganizowała w Warszawie kongres na temat wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. I tam do tej pory zresztą funkcjonują w internecie. W Polsce ciężko znaleźć odniesienia i w ogóle nikt o tym nie mówi. Badania przede wszystkim Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, które były o tyle istotne dla całego świata i mówiło o tak zwanym kompleksie, syndromie mikrofalowym, który przywoływał wiele z tych symptomów, które dzisiaj widzimy u osób elektrowrażliwych. Tak? Także to jest 76 rok, czyli jesteśmy dobre prawie 50 lat do tyłu, tak, w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. I to już nie była nowość. Ale co było istotne, ale to, co było istotne, to było to, że wtedy my mogliśmy odróżnić osoby eksponowane od nieeksponowanych. Tak. W tych badaniach była populacja ogólna Polski, była nieeksponowana na promieniowanie w zakresie mikrofalowym prawie w ogóle, w związku z tym stanowiła dobrą grupę porównawczą, a osoby eksponowane były to głównie personel wojskowy, tak? Personel radiostacji, personel... również inżynierowie w niektórych zawodach, tak? Tak, dokładnie, wystawionych po prostu na to promieniowanie, tak? I teraz z tych badań wnioski były bardzo istotne i oczywiście one nie miały tej dokładności, którą mamy dzisiaj i później w następnych badaniach tych rzeczy, natomiast mówienie o tym, że to jest nowy problem i że to tylko ostatnie lata i że my nic nie wiedzieliśmy kiedyś i tak dalej, to jest śmieszne tłumaczenie, tak samo jak śmiesznym tłumaczeniem jest, że to było nic nie warte, bo to było za komunistycznych czasów. No, nawet WHO w komunistycznej Polsce zdecydowało się tę konferencję zrobić. Dlaczego? Dlatego, że wtedy byliśmy jednym z 3 państw na świecie, które miało największe osiągnięcia w tym zakresie. I między innymi z tego wynikało, z tych osiągnięć i z tej grupy ludzi, która to tworzyła, czytała i akademicko jakby rozwijała, z tej grupy ludzi był jakby trzon osób, które potem niosły to, żeby jednak to trzymać na normach, które były dużo ostrzejsze w Polsce niż na całym świecie. No i doszliśmy do tego momentu w 2020 roku, że na fali marketingu 5G normy zostały podniesione 100-krotnie co do mocy, tak, i już zostało to zapomniane, a te badania
z lat 76. i te wszystkie rzeczy, które mieliśmy i te osiągnięcia zostały zamiecione pod dywan tego, że to było komunistyczne, w związku z tym nieważne i nieistotne. Tak, argument Mhm. się liczy dla niektórych, natomiast ja chciałam uściślić, oczywiście mówię o tym problemie w sensie powszechności ekspozycji, że to jest Tak, stosunkowo to się nowe, zmieniło bo bardzo. jeżeli ktoś w przeszłości miał problemy z objawem mikrofalowym, to było to związane najczęściej z wykonywanym przez niego zawodem, tym się zajmowała medycyna pracy. Nawet mogę powiedzieć, że moja mama, która jest inżynierem elektroniki, pracowała w FSM-ie, fabryce samochodów małolitrażowych, miała tam stanowisko kierownicze i miała przy pewnych urządzeniach, które właśnie promieniowały, miała zatrudnione kobiety i okazało się, że jeżeli one były w ciąży, to niezwykle często roniły. I mama to zgłosiła do zbadania, okazało się, że rzeczywiście było to promieniowanie, wtedy odsunięto te kobiety i problem ustał. I wiem, że nawet była zapraszana gdzieś, żeby o tym mówić, chyba gdzieś w Czechach na w jakimś czasie spotkań. Nie znam szczegółów, ale to co pamiętam z opowieści mamy. Także tak, kiedyś to było na poziomie medycyny, właśnie takiej, medycyny pracy i poziomie ludzi zatrudnionych w wojsku. Natomiast mówię o tym, że ten problem teraz, który dotyka dziecko już w okresie płodowym, później niemowlęta, małe dzieci, osoby chore, osoby starsze, osoby wrażliwe, mówię, narodzin po śmierć, więc ten problem na taką skalę jest stosunkowo młody i powiedzmy, że jak on już jest na taką skalę, to już rzeczywiście wypadałoby, żeby lekarze zaczęli się w tym właśnie specjalizować. I teraz druga przyczyna takiej niewiedzy, prawda, czy nieświadomości jest to, że podobnie jak powiedzmy z pestycydami, ten czynnik jest niewyczuwalny tak doraźnie, tak? Naszymi zmysłami. Naszymi zmysłami, poniekąd, bo to jest też umowne. Natomiast nie możemy na co dzień ani zobaczyć promieniowania, ani poczuć nosem, ani smakiem, ani usłyszeć, jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich urządzeń, więc nie ma. Tak samo jak z pestycydami. Idziemy, kupujemy sobie w zwykłym spożywczym sklepie cokolwiek i nie widzimy, więc nie ma. Nie mamy objawów natychmiastowych, tylko ci bardziej właśnie wrażliwi i świadomi. Oczywiście ktoś mógłby mówić o efekcie nocebo, ale to już jest osobny temat. Niemniej osoby wrażliwe potrafią wyczuwać pewne rzeczy, no ale to jest powiedzmy garstka, więc generalnie tego nie widać, nie czuć, czyli nie ma w powszechnym rozumieniu. Więc to, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli o mierniku, to jest narzędzie, które nam pozwoli to zobaczyć, nawet usłyszeć. I to jest, myślę, że punkt wyjścia do tego, żeby skutecznie zacząć ograniczać wpływ promieniowania na nas samych. Można to ograniczać, można czasami wręcz całkowicie wyeliminować, to jest możliwe. Nie zawsze, ale jest. Możemy czasowo w ciągu doby wyeliminować, ale żeby zrobić to właściwie, aby nie działać na oślep, aby, nie doszukiwać się jakiegoś ogromnego promieniowania tam, gdzie go w istocie nie ma, albo odwrotnie, żeby nie ignorować tych źródeł, które są bardzo poważne, powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzie i uważam, że tym narzędziem jest właściwy miernik. I teraz dlaczego ja zaprosiłam właśnie pana Pawła, dlaczego poruszyłam w ogóle temat miernika? Dlatego, że sama zaopatrzyłam się w taki miernik rok temu i zaopatrzyłam się właśnie u pana Pawła, ale od razu chcę tutaj nadmienić, że Bez rabatów. Bez rabatów, tak, bez prowizji. Ja tą decyzję o tym, że będziemy robić wywiad na temat miernika podjęłam stosunkowo niedawno, a miernik zakupiłam rok temu, mam na to pełną fakturę, żadnych ulg, także i absolutnie moim celem nie jest dzisiaj poprzez tą publikację zarabiać w jakikolwiek sposób. Mam troszeczkę wyższy cel, bardzo ważny, aby pomóc tym ludziom, którzy się do mnie zgłaszają, komukolwiek to będzie ten materiał oglądał, tym, aby zadbać o własne zdrowie. Jest to bardzo ważne. I co mi ten miernik dał? Ja wahałam się do końca, czy go kupić, dlatego, że wiedziałam, że nie mogę sobie kupić miernika za najniższą cenę, bo to już wiedziałam i o tym za chwileczkę porozmawiamy, za jaką cenę. Wiedziałam, że nie jest mi potrzebny miernik z najwyższej półki cenowej, niemniej to, co by odpowiadało moim potrzebom, nie było dla mnie tanie. Więc się długo wahałam, kupiłam,
i w momencie kupowania nie za bardzo byłam pewna, czy to nie jest nadmierny wydatek. Bardzo szybko przekonałam się, że nie, bo przede wszystkim dowiedziałam się ciekawych rzeczy, pomierzyłam sobie różne źródła promieniowania i namierzyłam takie, których dotąd w ogóle nie brałam pod uwagę. Czyli było pewne zaskoczenie, skąd to promieniowanie może pochodzić, na przykład z bezprzewodowej klawiatury. Oczywiście teoretycznie wiemy, że bezprzewodowa klawiatura też promieniuje, ale w jakim stopniu, no to warto by było zmierzyć. Tak samo porównanie sobie różnych miejsc naszego przebywania, czyli przede wszystkim zmierzenie pola w naszym domu, jaki jest i gdzie jest, skąd pochodzi, w naszym samochodzie w trakcie jazdy, w miejscu, w którym pracujemy, w miejscu, w którym uczą się nasze dzieci. Ja tam też mierzyłam, czyli w szkołach. Dokładnie tam, gdzie moje dziecko najczęściej przebywało. W dużym mieście, do którego czasami wyjeżdżam, ja mieszkam na wsi, więc jest różnica. No, więc ten miernik bardzo dużo dał. Dał mi, również wzięłam go ze sobą na wakacje, gdzie dzięki niemu mogłam zobaczyć, wynajęliśmy apartament, mieszkanie specjalnie bez Wi-Fi, to sobie zaszczepliśmy. Ciężko teraz takie coś znaleźć, ale udało się. Niemniej i tak było tam promieniowanie pochodzące z najbliższej wieży, ale dzięki miernikowi znalazłam miejsce, gdzie spokojnie mogliśmy spać. Po prostu w tym miejscu było znacznie niższe promieniowanie niż w innym. I to już zapewniło, że mogłam bardziej wypocząć w czasie tych wakacji. Także bardzo wymierna korzyść. No dobrze, to teraz przedstawiłam moje powody spotkania się z Panem i Pan takie mierniki oferuje. I proszę powiedzieć właśnie, jaki miernik powinien wybrać przeciętny użytkownik, przeciętny Kowalski, czyli ktoś, kto nie potrzebuje go dla celów zawodowych, w związku z tym, że mamy różne przedziały cenowe. Ostatnio doszła do mnie informacja, że w jednej z sieciówek zaoferowano miernik za kilkadziesiąt złotych, chyba za 60 parę złotych. No właśnie. Mój miernik kosztował około 2000, ale to nie jest jeszcze najwyższa cena. Więc nie jest. Znaczy, ja najpierw jeszcze jakby parę słów komentarza do tego, co Pani powiedziała. Myślę, że miernik jest potrzebny do tego, żeby jakby w tym zakresie w ogóle oceniać to środowisko, nie tylko po to, żeby je polepszać, ale w ogóle, żeby najpierw zacząć je w ogóle dostrzegać i rozumieć. Tak? No bo skoro tego nie widzimy, nie słyszymy, jedne osoby mają w tym jakieś symptomy i coś czują, ale też nie do końca zawsze jest to powtarzalne, też nie wiedzą, co im się dzieje, tam jest wiele rzeczy na to nałożonych, więc dla mnie zawsze jakby istotą tego, co jest moją działalnością od 15 lat, nie było to, że ja tutaj się wyspecjalizowałem w handlu sprzętem pomiarowym czy rozwiązaniami ekranującymi, ale było dostarczyć jakby rzetelną wiedzę i narzędzia, czy udostępnić narzędzia, które dla pewnych określonych potrzeb będą optymalne, tak? I teraz dlaczego to słowo optymalne oczywiście można bardzo różnie rozumieć, ale mamy ten sam problem przy wyborze miernika i ocenie tych ofert z rynku, tak? Różna cena i tak dalej, no to teraz miernik pól elektromagnetycznych, miernik pól elektromagnetycznych, coś niby wiemy, pytamy się, bazując na wiedzę, którą mamy, pytamy się o dokładność, pytamy się o dobrze, no to coś już rozumiemy, że jakiś zakres częstotliwości, tak, to jest ważne, bo chcemy mierzyć w pewnym zakresie, ale tak naprawdę dalej nie wiemy, co jest do tych pomiarów potrzebne, no i w związku z tym ciężko nam ocenić te oferty. Więc celem tego naszego dzisiejszego spotkania będzie pokazać, jakie cechy musi spełnić miernik i dlaczego, bo chciałbym, żeby to, co robię i staram się robić w mojej działalności, to klientom zawsze tłumaczyć nie tylko, że mają to kupić, ale z czego to wynika, z jakich potrzeb i w jaki sposób te kryteria, które sprzęt musi spełnić, są w danym mierniku realizowane, tak? Czyli innymi słowy, bardziej chcę dostarczyć wiedzy, żeby klient mógł to wybrać. Jeśli wybierze sprzęt ode mnie, fajnie, jeśli wybierze na tej podstawie sprzęt od kogoś innego, dla niego też fajnie, bo już rozumie, jak wybierać, tak? Więc ja się na tym będę skupiał. No i oczywiście mamy jakąś ograniczoną ofertę na rynku tych urządzeń i możemy się rozglądać.
Ale teraz od czego trzeba wyjść, żeby zacząć rozumieć, jakiego miernika potrzebuję? No mamy już jakoś jasno w miarę co do celu sprecyzowane potrzeby. Chcemy być w stanie mierzyć to promieniowanie, wykrywać i mierzyć, bo tak często, tak jak pani powiedziała, odkrywamy dopiero, co promieniuje, tak? W naszym otoczeniu, w naszym domu, co i na jaką skalę, czyli jak mocno. I żeby to odkrywać, a dzisiaj mamy sytuację taką, że interfejsy bezprzewodowej komunikacji są wbudowywane niemal we wszystko, od szczoteczki do zębów poczynając, na prawie każdym telewizorze, odkurzaczu i tak dalej, tak? Coraz częściej to tam jest, coraz częściej jest to w taki sposób zrealizowane, że działa cały czas i promieniuje, nawet jeśli tego nie używamy. I jeżeli nie mamy urządzenia pomiarowego, no to wprowadzamy sobie to nawet do domu, już nie mówię o stacjach bazowych czy innych rzeczach, a wprowadzamy to sobie do domu i myślimy, że wszystko jest w porządku i myślimy, że no dobra, nawet jeśli promieniuje, to tylko wtedy, kiedy tego używam. No nie, błąd. Weźmy na przykład konsolę do gier Xbox, może to nie najlepszy przykład, ale piękny dla dzieci, tak? Jakby wiele osób to kupuje na komunię jako prezent i przy innych okazjach, żeby sobie pograć. Ta konsola ma interfejs Wi-Fi, ale ten interfejs Wi-Fi jest włączony od momentu, kiedy włożymy wtyczkę do gniazdka. Czyli nawet jeśli konsola jest w trybie standby, czyli nie jest używana i tak dalej, to non-stop promieniuje i to całkiem mocno. I teraz, jeśli nie mamy, tak samo nasze telefony, tak, one mają dzisiaj wiele interfejsów bezprzewodowych, nie tylko ten służący do komunikacji ze stacją bazową, ale również ten służący do komunikacji mamy raz głosowej, tak, czyli do nawiązywania połączeń głosowych. Teraz mamy transmisję danych, to jest jakby druga część tego interfejsu, która w inny sposób promieniuje i może się inaczej łączyć. Mamy transmisję Bluetooth do naszej tutaj bliskiej łączności z wieloma innymi urządzeniami, różnymi dziwnymi rzeczami, smartwatchami, urządzeniami fitness dzisiaj i różnego zdrowotnymi tak zwanymi, które sobie zakładamy na ciało, nawet i bardzo blisko promieniują, tak? Do komunikacji ten Bluetooth jest z klawiaturami bezprzewodowymi i wszelkiego rodzaju tego typu sprzętem bezprzewodowym, również audio i tak dalej. Mamy interfejs Wi-Fi w końcu, tak, w tym telefonie do łączności Wi-Fi, no i mamy jeszcze interfejs tak zwanej komunikacji w polu bliskim, NFC do płatności elektronicznych, tak, który tam jest. Wszystkie one są urządzeniami promieniującymi pola elektromagnetyczne i tak naprawdę nawet nad tym dzisiaj nie panujemy, nad tym panują aplikacje, system operacyjny telefonu i tak dalej. Do pewnego stopnia oczywiście, jeśli się tego nauczymy, to panujemy. Ale żeby być to w stanie sprawdzać, co promieniuje, ile, gdzie, kiedy i tak dalej, i w różnych miejscach, to bez sprzętu pomiarowego się nie obejdziemy. Tak? Teraz pytanie brzmi, no, jeśli chcemy wybrać coś, co będzie mierzyło nam te pola elektromagnetyczne w sposób sensowny, no to musimy się najpierw postawić przed pytaniem, no dobrze, po co my to mierzymy? No chcemy poznać, tak, zobaczyć i tak dalej. No to nam to mówi, co będziemy mierzyć, czyli jak wyglądają te technologie, które będziemy mierzyć, bo one mają też pewną specyfikę i nam się może wydawać, że jak mamy linijkę, to linijka, czyli przymiar prosty kreskowy z podziałką milimetrową, jak to się kiedyś ładnie nazywało, pozwoli nam mierzyć odległość. Tak, to jest fajne, ale teraz spróbujmy sobie powiedzieć, no i jeżeli będziemy chcieli na przykład na powierzchni stołu zmierzyć powierzchnię, to wiemy jak to zrobić, tak, mierzymy szerokość, mierzymy długość, mnożymy to i mamy powierzchnię, tak, i linijka nam do tego wystarcza. Ale jeśli przyszłoby nam zmierzyć powierzchnię fal na morzu, która jest cały czas zmienna i cały czas pofałdowana, to z tą linijką niestety nie za wiele zrobimy, choćby nie wiem jak była dokładna. Tak, nie damy rady. I tutaj z polami elektromagnetycznymi jest podobnie. Te współczesne technologie transmisji bezprzewodowych, one charakteryzują się niezwykłą zmiennością, niezwykłą dynamiką, występują w różnych zakresach częstotliwości i w związku z tym miernik, który nawet na testach dokładności w świadectwie kalibracji wydawanym w laboratorium dla prostych sygnałów sinusoidalnych, dla podobnego sygnału jest bardzo dokładny, może być się okazać kompletnie bezużyteczny. Tak jak ta linijka do mierzenia powierzchni fal. Tak? I stąd wybierając ten sprzęt, ja oczywiście dysponuję ogromną wiedzą i doświadczeniem w tym względzie i w tym momencie będę wskazywał te najważniejsze rzeczy, które wynikają po prostu z praktyki pomiarowej wieloletniej i zrozumienia tych sygnałów i posługiwania się sprzętem z bardzo różnego zakresu, tak? Bo oczywiście
Dzisiaj mówimy o mierniku optymalnym dla indywidualnej osoby, do tego, żeby poznawać, być w stanie wykrywać promieniowanie i je mierzyć w tym sensie, żeby oceniać jego wielkość. Tak? I taki miernik oczywiście musi spełnić pewne wymagania, no i nie może być zbyt drogi, no bo musi być w naszym jakimś zakresie inwestycyjnym. I czy on będzie idealny? No nie, tak, absolutnie nie. No, oprócz tego on ma być przenośny, on ma być mały, tak, i tak dalej. A dzisiaj sprzęt laboratoryjny, który służy tym firmom, które rozwijają technologie bezprzewodowe, wymagania co do tego sprzętu, żeby być w stanie rozwijać te technologie, czyli mierzyć je w taki sposób, żeby można było je konstruować, mierzyć i tak dalej, z odpowiednią dokładnością, kosztuje najczęściej kilkaset tysięcy. Takie zbudowanie jakiegoś w miarę sensownego laboratorium pomiarowego dzisiaj to jest $500,000, tak co najmniej, albo więcej. No i możemy sobie dyskutować i każdy oczywiście, który przyjdzie, pan inżynier, który posługuje się takim sprzętem, będzie mówił, no co taki miernik za 2000 zł, to on jest niedokładny, on się do niczego nie nadaje, żadnych pomiarów nie można robić. No i jakby z punktu widzenia jakiejś takiej specjalizacji i dokładności, w pewnym sensie można przyznać temu rację, ale trzeba popatrzeć z drugiej strony. Czy to oznacza, że ja muszę wydać $500,000 albo zatrudniać jakieś szacowne laboratorium, żeby oceniać swoje środowisko? A jak ocenię to, jak pojadę, tak jak pani powiedziała, do galerii handlowej i chcę zobaczyć, jak tam jest? A jak ocenię w hotelu, jakie jest? A jak wybiorę miejsce do spania? A jak ocenię też, że za każdym razem zatrudnię Instytut Łączności po to, żeby to oceniał? A jak ja się dowiem tego wszystkiego? Czy nie ma innej drogi? No i oczywiście musimy się zgodzić przy takim sprzęcie prostszym na pewne uproszczenia, na pewną niedokładność, ale jeśli do tego dołożymy trochę wiedzy na temat tego, to nam daje i tak kosmicznie większe możliwości, niż gdybyśmy takiego sprzętu nie mieli. Tak? Więc patrząc na to, oczywiście możemy zawsze mówić, no lepszy, profesjonalny, tu wszyscy używają tego słowa profesjonalny, tak? Co to oznacza? No to, że ktoś używa tego do pracy, to znaczy, że sprzęt jest profesjonalny, no można użyć tego prywatnie, ale sprzętu to wcale nie dyskredytuje. Tak? Więc najczęściej ci, co tak mocno się przywiązują do tych słów, niewiele wiedzą na temat pomiarów i dlatego myślą, że jak powiedzą, że profesjonalny miernik, albo jak przeczytają, że profesjonalny, to że kupią coś lepszego. A nie zawsze jest to niestety prawda i w dziedzinie pól elektromagnetycznych i ich pomiarów jest oczywiście też mnóstwo ofert, które próbują powiedzieć, no skoro to się nazywa miernik pól elektromagnetycznych i to się też nazywa miernik pól elektromagnetycznych, to po co przepłacać, przecież to jest to samo, tak? No, tak nie jest i postaram się króciutko wyjaśnić. Dobrym przewodnikiem, takim najprostszym jest mój artykuł, który został napisany dla Instytutu Spraw Obywatelskich i ukazał się w gazecie, ale jest też dostępny na mojej stronie internetowej, który nazywa się Pomiary promieniowania elektromagnetycznego, przewodnik świadomego obywatela. Tak, to udostępnimy ten link. Tak, i jeszcze będzie przerwę od razu, bo w gazecie pan wspomniał, gazetce takiej bezpłatnej Aktywność Obywatelska Instytutu Spraw Obywatelskich, to jest właśnie ten artykuł. Też moglibyśmy link do tej gazetki, bo chyba jest w formie PDF-ów. Powinna być na stronach Instytutu, nie pamiętam. Wszystkim moim czytelnikom, osobom zamawiającym moje książki wysyłam tę gazetkę również dodatkowo, gratis oczywiście. To jest bezpłatna gazetka i tam można cały ten artykuł spokojnie sobie przeczytać. Dobrze, no więc spróbujmy się przyjrzeć temu, zanim zaczniemy ten miernik wybierać, co takiego on musi mieć i dlaczego. No po pierwsze, jakby chcemy, żeby ten miernik nam umożliwiał pomiar tego, co chcemy mierzyć, tak? Czyli mówimy dzisiaj o współczesnych źródłach telekomunikacji bezprzewodowej, bo tym tematem się tutaj zajmujemy. Mamy jeszcze pola elektromagnetyczne od instalacji elektroenergetycznych, czyli przewodów zasilania, mamy jeszcze inne zakresy pól, natomiast dzisiaj zajmujemy się tym zakresem, który dotyczy pól, czy inaczej, innymi słowy, promieniowania, bo w tym zakresie częstotliwości okręca się to promieniowaniem, w zakresie radiowym i mikrofalowym, czyli tego, co się
jakby komunikuje drogą bezprzewodową, tak? Czyli przez powietrze po prostu sygnał jest komunikowany. Tu właśnie chciałam jeszcze zaznaczyć, zwrócić uwagę na nazewnictwo. Kiedyś w korespondencji mailowej o tym rozmawialiśmy, że właśnie wyrażenie radiowe i mikrofalowe, zauważyłam, że w tekstach anglojęzycznych używa się radiowe, mikrofalowe, czyli ten termin promieniowanie radiowe jest rozszerzone na te większe częstotliwości, tak? Znaczy to tak naprawdę jest kwestia dosyć umowna, tak? Wszystko to, co jest komunikowane drogą radiową, czyli bezprzewodową, innymi słowy, to można powiedzieć, że to są wszystko częstotliwości radiowe. Teraz, ponieważ to jest bardzo szeroki zakres na dzisiaj, tak, bo to jest od granic fal długich wykorzystywanych kiedyś w radiofonii, do dzisiaj zresztą, ale to już jest z dzisiejszego punktu widzenia antyk, czyli zakres rzędu 200 kHz, tak, czyli 200 000 razy na sekundę jakby drgań, do w tej chwili zakresu, który mamy w promieniowaniu 5G, do zakresu rzędu 40 GHz, ale też i niektórych urządzeń, które jeszcze wyżej, czyli 40 miliardów razy na sekundę, tak? I to wszystko jest promieniowaniem radiowym. Okay. Jak jest koniec promieniowania radiowego, to tak naprawdę zaczyna się światło. Okay. Podczerwone światło czy ciepło. Czyli też promieniowanie elektromagnetyczne, ale które nazywamy inaczej, tak? Tak, ale w tej terminologii, bo sam Pan powiedział, radiowe i mikrofalowe, właśnie to chciałam... Tak, dlatego, że tutaj mamy dodatkowe określenia i one troszeczkę nam mylą, ale teraz z tego zakresu możemy wydzielić sobie pewne rzeczy. To, co jest promieniowaniem radiowym, to są wszystkie te częstotliwości. To, co jest mikrofalowym, bardziej odnosi się do tak zwanych mikrofal, czyli do zakresu fal, które mają długości rzędu centymetrów, tak, i mniejsze, i to określamy miarem mikrofal. Tak. Kiedyś to było przyporządkowane do technologii radarowych, później do technologii, do radarowych, tak, technologie w zakresie 1-2 GHz i tak dalej są nazywane mikrofalowymi, stąd mamy mikrofalę do podgrzewania, bo ona też w tym zakresie pracuje. Znaczy mamy, ja nie mam, pani też pewnie nie, ale niektórzy mają. W każdym bądź razie mamy, to też jest technologia mikrofalowa, tak, jakby służąca tutaj do grzania już specjalnie, nie do telekomunikacji, więc ten zakres jest stosunkowo szeroki. Natomiast to, co my dzisiaj wykorzystujemy, i chcielibyśmy oczywiście mieć miernik, który będzie pokrywał wszystkie te częstotliwości, tak? Czyli taki miernik, który pozwoli nam mierzyć wszystko. No z tym jest pewien problem, dlatego że technicznie zrealizowanie takiego miernika, który będzie mierzył od jakby najniższych fal długich do zakresu powiedzmy 100 GHz jest w zasadzie niemożliwe. Bez wymiany anten, bez wymiany miernika, no powiedzmy, że bardzo trudne, w związku z tym bardzo drogie. Jeszcze szczególnie, jeśli miałby zachować odpowiednią dokładność i pomiaru i tak dalej. Po drugie, wcale ten szeroki zakres nie jest taką wielką zaletą, dlatego że pamiętajmy, że wtedy mierzymy wszystko naraz, a jak mierzymy wszystko naraz, to jedno niestety staje się tłem dla drugiego i zakłóca drugie, czy innymi słowy, jeśli mamy jedno silne źródło w szerokim zakresie częstotliwości i drugie bardzo słabe, to będziemy mierzyć to silne dużo mocniej, a to słabe w nim jakby zostanie zamaskowane. W związku z tym taki miernik szerokopasmowy, on jest fajny, że ma szerokie pasmo, ale z drugiej strony nie chcemy, żeby ono było za szerokie, żeby nie mierzyć tego, co nas nie interesuje i co nie trzeba. Więc w sprzęcie bardziej zaawansowanym my generalnie od tego, o którym tutaj będziemy mówić, my generalnie nie mierzymy już szerokopasmowo, tylko staramy się mierzyć selektywnie, dlatego że nam nie wystarcza ta wiedza, co jest w szerokim paśmie, tylko dzielimy to pasmo, tak? Dlatego mierniki, na przykład, które są też przeze mnie oferowane z takiej serii mierników Gigahertz Solutions, one mają to pasmo, które tutaj mierzymy w jednym mierniku, one mają podzielone na przykład pomiędzy dwa i umożliwiają jeszcze dołączanie specjalnych filtrów po to, żeby jeszcze wydzielać sobie pasmo. Tak? I tam na przykład potrzebujemy 2 mierników, żeby to pasmo pokryć, one wtedy mają inne anteny, innych rozmiarów i tak dalej. Mierzą to zdecydowanie dokładniej, ale mierzą też dużo bardziej selektywnie, pozwalają nam zobaczyć, w jakim paśmie częstotliwości jest sygnał i dokładnie go zmierzyć. Ale to jest oczywiście domena sprzętu droższego. My chcemy znaleźć, żeby to pasmo było sensowne do naszych pomiarów.
Więc ten miernik, o którym dzisiaj sobie tutaj mówimy i który pani ode mnie nabyła i którym się posługuję, który zdecydowanie polecam w tym zakresie użycia, tak? Bo oczywiście jest to miernik, który w tym zakresie użycia, o którym mówimy, czyli do tych celów się doskonale nadaje. Dlatego został wybrany do mojej oferty. Przy okazji taki komentarz, ludzie mogą wierzyć bądź nie, natomiast chcę to powiedzieć, moja firma nie jest firmą handlową, jest firmą bardziej inżynierską, firmą, która specjalizuje się w tych rozwiązaniach, więc do oferty MF Busters nie trafia nic, ani żaden materiał ekranujący, ani żaden miernik. Wcześniej, jeśli nie został przez nas przetestowany, zbadany, porównany, wyćwiczony w wielu doświadczeniach porównawczych i innych rzeczach i oceniony jako wart swej ceny. Więc to jest wartość dodana, którą oferuję. Nie to, że wyszukuję najtańsze oferty i że je przedstawiam, tylko że jeśli coś oferujemy i coś na naszych stronach jest, to jest to dobrze podparte tym, dlaczego. Tak? I oczywiście, jeżeli sobie nie postawimy granicy ceny, co by było zupełnie abstrakcyjne, no to możemy dywagować na temat tego, że a to taki niedokładny, a to może jeszcze taki powinien być inny i tak dalej, bo to się do niczego nie nadaje. Jest pytanie, czy się nadaje do tego, co chcemy od niego, tak? I to jest miernik, który powiedziałbym, że na ten indywidualnym poziomie jest jednym z w tej chwili bardziej dobrze skonstruowanych mierników na rynku, tak? Na tym poziomie cenowym. Są mierniki lepsze od tego oczywiście i one również są w naszej ofercie, ale będą wymagały więcej inwestycji i co nie tylko inwestycji, ale będą wymagały więcej wiedzy od użytkownika i więcej zaangażowania. No właśnie i tutaj tak? To też jest ważne, tak? Dlatego, że my nie zawsze chcemy aż tak głęboko w to wchodzić, tak? My chcemy mieć narzędzie, które pozwoli nam to oceniać, odnieść do standardów biologicznych, o których za chwilę sobie powiemy, tak? Czyli do tych standardów, które bazują na jakby niezależnej od branży telekomunikacyjnej wiedzy naukowej z ostatnich kilkudziesięciu lat, tak jak sobie powiedzieliśmy, i mówią o tym, jakie poziomy nas zabezpieczają przed wpływami pól elektromagnetycznych na zdrowie, a nie mówią o tych poziomach, które są prawnie dopuszczalne, które zostały, tak jak powiedziałem, w 2020 roku jeszcze stukrotnie rozdmuchane przez potrzeby telekomunikacyjne. Bo chciałam rozwinąć ten aspekt. No i teraz pierwsza rzecz, która w tym mierniku jest potrzebna, no to jest jaki zakres częstotliwości on będzie mierzył, tak? I teraz miernik Safe & Sound Pro 2 mierzy zakres częstotliwości od 200 MHz do 8 GHz, tak? W tym zakresie na dzisiaj znajdują się wszystkie w zasadzie istotne technologie bezprzewodowe, przynajmniej te współczesne, które w tym zakresie mamy. I owszem, nadajnika FM chociażby, czyli radia FM takiego typowego, z którym mamy do czynienia jeszcze tam gdzieś w samochodzie i tak dalej, jeszcze czasami słuchamy. Na tym mierniku nie zmierzymy, ale to akurat dobrze, no bo te rzeczy nie są takie interesujące, bo to jest zakres tam gdzieś do 108 MHz, czyli poniżej zakresu miernika. Tak? A tak przy okazji, czy właśnie takie radio tradycyjnie, które już dawno stosowano w samochodach, czy ono ma porównywalny wpływ? Zacznijmy od tego, że my przede wszystkim w tej chwili skupiamy się na telekomunikacji bezprzewodowej, która jest dwukierunkowa. Dlaczego ta jest ważna? No, ta jest ważna dlatego, że każde urządzenie, które komunikuje się dwukierunkowo, jest jednocześnie nadajnikiem i odbiornikiem. Natomiast w radiu mamy sytuację odmienną. Radio i telewizja są systemami jednokierunkowymi, tylko systemami, znaczy jest nadajnik, tak, oczywiście gdzieś on tam stoi i musimy być w jego zasięgu, natomiast nasze urządzenia odbiorcze nie promieniują, tylko ten sygnał odbierają, nie komunikują się jakby dwukierunkowo, co oznacza, że będzie z naszego punktu widzenia, z naszych wpływów zwrotnych, będzie istotne to promieniowanie tylko wtedy, jeśli będziemy blisko nadajnika, natomiast nie wtedy, kiedy używamy odbiornika, bo on sam w sobie nie promieniuje, on tylko to promieniowanie odbiera. Stąd te systemy mają wpływ, ale przede wszystkim wtedy, kiedy mają wpływy biologiczne istotne, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jesteśmy blisko nadajnika. Jeżeli jesteśmy daleko stosunkowo, tak jak typowo jesteśmy, bo tych nadajników nie ma aż tak dużo, to wtedy ich oddziaływanie jest bardzo niskie, zdecydowanie poniżej nawet standardów biologicznych, czyli tych najostrzejszych norm i w tym momencie możemy się tym nie przejmować, bo to tak naprawdę i tak jest na poziomach tysiące razy niższych od tego wszystkiego, co sami sobie dzisiaj na co dzień emitujemy. To raz. Dwa, że te sygnały
starych nadajników w modulacji AM i FM, już nie będę wchodził w szczegóły, te sygnały są zmodulowane w sposób analogowy. Te sygnały okazują się w badaniach być dużo mniej aktywne biologicznie, czyli dużo mniej wpływać na nas, nawet przy dużych poziomach sygnału, nawet przy większych poziomach sygnału. Stąd to, co chcę powiedzieć, to jeśli ktoś mieszka przy maszcie nadawczym albo w jego takim, nazwijmy to, bezpośrednim pobliżu, tak, rzędu promieniu 2 kilometrów, tak, od takiego masztu, to zdecydowanie powinien się przyjrzeć temu, ale nie ze względu na te stare analogowe systemy tak bardzo, jak ze względu na wszystko inne, co na takim maszcie jest z nowych systemów. Ja kiedyś robiłem takie zdjęcia masztu w Wieliczce, tam jest taki duży maszt niedaleko Krakowa. I on oprócz tych systemów telewizji już dzisiaj cyfrowej i radia dzisiaj też cyfrowego, czyli systemów komunikacji cyfrowej, ale tych jednokierunkowych, on oprócz tego ma setki anten stacji bazowych na sobie, ponieważ jest bardzo wysoki, jest wygodny. Więc ja robiłem takie zdjęcia z teleobiektywem takich sekcji po kawałku, po jakieś 10 metrów tego masztu i każdy jest obwieszony po prostu, któregoś razu to opublikuję, bo to jest piękny widok. Przerażający oczywiście, mówiąc piękny. Także te systemy stare są dla nas dużo mniej istotne ze względów biologicznych, poza takimi szczególnymi przypadkami, gdzie jesteśmy bardzo blisko. Czyli generalnie nie ma znaczenia, czy to starego typu radio w samochodzie, takie, które kiedyś używaliśmy, czy jest włączone, czy nie, bardziej się liczy, jak daleko jesteśmy od stacji nadawczej. Od tego stacji nadawczej, bo to jest transmisja jakby dwukierunkowa, więc znaczy jednokierunkowa. A przy dwukierunkowej to my również transmitujemy. W momencie, kiedy nasz telefon komórkowy łączy się ze stacją bazową, to on zarówno nadaje, jak i odbiera. Tak? I ponieważ to źródło, czyli telefon, jest blisko bardzo nas, to ono ma bardzo dużą moc paradoksalnie, dlatego że ono się musi sięgnąć do tej stacji bazowej, musi się z nią skomunikować. Tak? W związku z tym musi emitować całkiem duże moce i w tym momencie, kiedy rozmawiamy, dużo większym dla nas istotnym zagrożeniem jest to, co jest od telefonu, czy rozmawiamy, czy korzystamy z transmisji danych, dużo większym zagrożeniem dla nas jest to, co jest od telefonu, niż to, co jest od stacji bazowej. Ale oczywiście dzisiaj ta sytuacja zaczyna się zmieniać, dlatego że gęstość stacji bazowych rośnie, ilość pompowanej przez stacje bazowe energii elektromagnetycznej rośnie i najczęściej w systemie takim przestrzeni miejskiej jesteśmy wystawieni na kilkadziesiąt różnych źródeł tej telekomunikacji w sposób istotny, tak? To znaczy mamy zwykle w przestrzeniach typu budynki mamy zwykle kilkanaście Wi-Fi, które odbieramy na jakimś tam poziomie sygnału i które funkcjonują wokół nas. Mamy co najmniej kilka stacji bazowych, z którymi się łączymy, tak? Mniej lub bardziej odległych. Mamy urządzenia Bluetooth i innego typu rzeczy, mamy telefony bezprzewodowe na przykład, które ludzie korzystają, to stacjonarne telefony, ale w formie bezprzewodowej, które również mamy, nianie dla dzieci elektroniczne, również bezprzewodowe i mnóstwo urządzeń tak zwanego internetu rzeczy, których rośnie, łącznie z takimi dzisiaj nowościami jak interfejs bezprzewodowy wbudowany w pieluchę po to, żeby informował na aplikacji w smartfonie. Tak, no i to idzie w tą stronę, tak, i mamy rzeczy w smartwatchach, tak, które zakładamy sobie na nadgarstek i tak dalej, i tak dalej. Mamy tego mnóstwo, tak, mamy tego mnóstwo i teraz, żeby się w tym całym środowisku jakby rozeznać, no to potrzebujemy to mierzyć i ten zakres tego miernika jest całkiem sensownie wybrany, dlatego że tak naprawdę w tej telekomunikacji bezprzewodowej, mówiąc o stacjach bazowych, telefonii komórkowej i tego typu rzeczach, my tak naprawdę zaczynamy od częstotliwości rzędu 700 MHz, tak naprawdę to będzie 5G w tym falach niskich, dzisiaj to jest od 800 MHz głównie. Mamy pewne systemy na częstotliwości 400 MHz ciągle, w związku z tym dobrze, że to jest od 200 MHz, ale tak naprawdę realnie to, co jest najbardziej interesujące dla nas, będzie zaczynać się od 700 MHz, ale te niektóre systemy w zakresie 400 MHz i telewizję cyfrową, która jest w zakresie mniej więcej 600-700 MHz również będziemy w stanie mierzyć, tak? Czyli od nadajników telewizji cyfrowej.
Sygnał od nadajników telewizji cyfrowej, czyli od tych anten nadawczych, rozsiewczych telewizji cyfrowej jest bardzo aktywny biologicznie, od cyfrowej telewizji, nie analogowej, a dzisiaj już przeszliśmy całkowicie w Polsce na cyfrową. Więc jeśli jesteśmy blisko tego, to też tym miernikiem będziemy w stanie to mierzyć, ten zakres ze względu na zakres częstotliwości. A potem wyżej mamy częstotliwości naszej obecnej telekomunikacji komórkowej, to mamy częstotliwości 800 MHz, 900 MHz, 1800, 200, 2600, to jest to, co jest na ten moment w Polsce. W Polsce nie mamy jeszcze częstotliwości dedykowanych dla 5G. Krótko mówiąc, w Polsce 5G na razie dopiero raczkuje i na razie nie chce się dalej rozwijać, co akurat dobrze, czyli 5G jest de facto jako technologia obecna, ale nadawane w tych samych pasmach częstotliwości, które były do tej pory dostępne dla 2, 3, 4G. Tak? Czyli dedykowany kanał częstotliwości dla 5G w tym paśmie średnim, który jest 3,4 do 3,8, czyli też się znajdzie w paśmie tego miernika, jak tylko będzie. Jeszcze w Polsce nie jest obecny, nie ma na niego rozpisanej aukcji, aukcja była rozpisana, mieliśmy to uruchamiać, czy mieliśmy, nie ja, ale mówię w Polsce, obywatele tak zdecydowali i rząd miał to uruchamiać i operatorzy miał to uruchamiać w 2020 roku, została rozpisana aukcja, chyba w 2019 została rozpisana aukcja na te częstotliwości. Aukcja oznacza, że operatorzy wykupują od państwa te częstotliwości na jakiś czas i za to płacą grube miliardy złotych po to, żeby mogli je użytkować. Tak to się odbywa w większości krajów. Ta aukcja została na początku 2020 roku ze względu na pandemię zawieszona najpierw, a potem unieważniona i do tej pory nie wznowiona. Co oznacza, że ten kanał częstotliwości nie jest wykorzystywany w Polsce, a jeśli gdziekolwiek przez kogoś jest, to można go podać do sądu, bo to robi bezprawnie. Tak? W każdym razie, jeśli przyjdzie, a pewnie przyjdzie z czasem ten kanał częstotliwości do naszego kraju, to ten miernik również go będzie mierzył. Tak? Także częstotliwości 5G w tak zwanym paśmie niskim to jest kanał 700 MHz, który długo jeszcze w Polsce nie będzie, bo mamy kłopot z tym, że brak uzgodnień z Białorusią i tak dalej, a pewnie długo się tam nie dogadamy. I w związku z tym ten kanał w Polsce chyba długo nie będzie funkcjonował, a w każdym razie na pewno nie w całym kraju. I potem drugi kanał dedykowany dla 5G to jest ten 3,4 do 3,8 i wszystkie te częstotliwości 5G w tym paśmie będą pokrywane przez ten miernik. 5G ma przewidziane jeszcze częstotliwości w zakresie tak zwanych fal milimetrowych. W Europie to jest kanał 24,5 do 26,5 GHz. To jest daleka przyszłość w Polsce, ale nawet o to się już tutaj w mierniku na razie nie musimy martwić, dlatego że sprzęt pomiarowy na to pasmo już istnieje, już będzie dostępny również u mnie, taki w zakresie jeszcze ledwo, ale osiągalnym przez przeciętną osobę. Natomiast dzisiaj on jest mało użyteczny w Polsce, skoro ten kanał w ogóle nie jest wykorzystywany. Dla przypomnienia, ten nasz miernik, Pan już mówił, ale dla przypomnienia dla słuchaczy, widzów, tutaj jest górna granica naszego miernika 8 GHz. Tak, także na ten drugi kanał częstotliwości i tak trzeba oddzielnego miernika. To się nie da zmierzyć tym samym. Jeśli ktoś oferuje miernik, który ma zakres od 200 MHz do 40 GHz, to znaczy, że to nie jest miernik, tylko to jest śmieć, dlatego że się nie da tego po prostu to skonstruować i to jest tylko marketing w tym momencie. Chyba że mówimy o jakimś wysoce laboratoryjnym sprzęcie, który umożliwia wymianę anten, bo to zupełnie inne anteny muszą być i tak dalej i jest to, ale to w ogóle mówimy o abstrakcji w tym momencie. Ja mówię o przenośnych miernikach, tak, które są do użytku dla przeciętnej osoby. Więc to jest to, czyli pasmo częstotliwości tu się kończy na 8 GHz, od tej góry tutaj, co tam jeszcze jest wyżej? 2,4 GHz to jest podstawowe pasmo Wi-Fi, tak? I drugie pasmo Wi-Fi dzisiaj coraz częściej używane, bo mamy coraz więcej kanałów potrzebne w Wi-Fi, to jest pasmo pod 6 GHz, tam w granicach 5,8 większość kanałów, 5,8 GHz, a tak naprawdę tam od 5,6 do 5,9. To pasmo jest pokryte przez ten miernik, tak? Czyli oba pasma Wi-Fi możemy mierzyć. Telefony bezprzewodowe, tak zwane DECT, tak? Czyli DECT, to jest system tych telefonów bezprzewodowych. One są w paśmie 1800 MHz mniej więcej, czyli blisko pasma 1800 dla telefonii
komórkowej, to również będziemy w stanie mierzyć. Czyli telefony tak zwane stacjonarne, ale ze słuchawką bez kabla. Tak, bezprzewodową, także możemy go zabrać ze sobą i rozmawiać z daleka. Tak? I czyli musimy tu zwrócić uwagę koniecznie na to, że to wcale nie jest takie bezpieczne, mimo że nie jest, absolutnie nie. Te telefony mają dużo jakby danych dotyczących jakby poważnych do regulacji organizmu, także to będziemy też w stanie wykrywać i mierzyć. Nianie bezprzewodowe również będziemy w stanie wykrywać i mierzyć, a przynajmniej większość z nich może, wszystkie, bo nawet jeśli te amerykańskie, które pracują w pasmach, które w Polsce i w Europie nie są dozwolone, ale niektórzy to sprzedają. Chińczycy czasami sprzedają i my kupujemy z jakiejś tam Alibaby czy czegoś takiego, nie mając jakby zrozumienia tego, ale również te amerykańskie też będziemy w stanie mierzyć, tym także to promieniowanie otychniani. Bluetooth, technologia Bluetooth dzisiaj głównie będzie się rozwijać w zakresie częstotliwości również wyższych, ale też mierzalnych przez ten miernik, ale na dzisiaj to jest ten sam kanał co Wi-Fi podstawowe, czyli 2,4 GHz, więc to również będziemy w stanie mierzyć. Wi-Fi w tej chwili rozwija się, technologia Wi-Fi potrzebuje coraz więcej kanałów, więc rozwija się powyżej pasma 6 GHz i będzie nowe pasmo, już jest w zasadzie, nowe pasmo w zakresie 7 GHz ciągle będzie pokryte przez ten miernik, tak? Potem mamy radary lotniskowe, cywilne, radary meteorologiczne i radary wojskowe. Większość z nich będzie w paśmie tak zwanym, szczególnie tych lotniskowych i wojskowych będzie w paśmie tak zwanym L, czyli od 1 do 2 GHz, więc absolutnie w paśmie tego miernika. Część będzie w paśmie od 3,5 do około 5 GHz, również w paśmie tego miernika, ale tam weszło w tej chwili 5G, więc ten kanał troszeczkę jest mniejszy, ale to będzie również pokryte. Niewielka część radarów krótkiego zasięgu na lotniskach pracuje w zakresie 10 GHz, tego to już nie zmierzymy, ale to są radary stosunkowo niewielkiego zasięgu, no i tym sprzętem nie zmierzymy, więc to jest jakieś tam jego ograniczenie. Tym bym się za mocno nie przejmował, bo nie ma to większego znaczenia. Niektórych radarów meteorologicznych, również wysokoczęstotliwościowych nie zmierzymy, ale to są rzadkie źródła, mało istotne w naszym otoczeniu. Także no, to mniej więcej Panie Pawle, to od razu zapytam z drugiego końca tego przedziału, jakich urządzeń nie zmierzymy właśnie o tych niższych częstotliwościach, takich urządzeń dnia codziennego dla zwykłego Kowalskiego, które może mieć w domu? W zasadzie takich nie ma, to znaczy nie zmierzymy nadajników radiowych i telewizyjnych, radiowych przede wszystkim w pasmach tych starych, tak, w pasmach AM i FM. To już dzisiaj nie jest jakiś wielki problem. Poza tym to jest ta transmisja jednokierunkowa, więc my tu nie emitujemy, więc to będą, jeśli nie jesteśmy blisko, to będzie. Jest pasmo technologii DAB+, to jest radio cyfrowe, dzisiaj już powszechne, każdy odbiornik w samochodzie ma radio cyfrowe i tak dalej, ale to są odbiorniki. Znowu, nadajników tego częściowo nie zmierzymy, dlatego że DAB+ zaczyna się niżej niż pasmo tego miernika, czyli od granicy 100 parudziesięciu MHz, a tutaj mamy 200, i rozciąga się powyżej trochę 200, więc tych nadajników akurat nie zmierzymy przy pomocy tego miernika, no ale to jest, szczerze mówiąc, bardzo niewielka wada, bo tak jak mówię, to mamy tylko te rzeczy. Jak promieniowanie takich urządzeń jak zdalny termometr, czyli mamy czujnik gdzieś na zewnątrz mieszkania, domu, w środku termometr. Te wszystkie urządzenia korzystają z tak zwanych kanałów ISM. Te kanały to są kanały powszechnie dostępne, to znaczy bez licencji dostępne jakby. I to są w Polsce kanały, głównie te urządzenia korzystają z kanału 432 MHz i kanału 860 MHz, tego typu urządzenia. Tak samo piloty do bram, te wszystkie inne rzeczy. No właśnie, wszystkie te rzeczy są mierzalne. Wszystkie te rzeczy są mierzalne tym miernikiem. Nawet zauważyłam, to też za Pana sugestią, coś takiego z zakresu brudnej elektryczności, w momencie jak włącznik światła naciskamy, czy wyłączamy, przykładamy ten miernik i na chwilę przeskacze. A dlaczego tak jest? Dlatego, że iskra, która przeskakuje przy typowym włączniku, tak, czyli wyładowanie iskrowe, które tam zawsze powstaje, ma mniejsze lub większe, zależnie od jakości tych styków i sposobu przełączania, ale ono zawsze powstaje, jest zakłóceniem elektromagnetycznym, którego pasmo częstotliwości jest bardzo szerokie.
Tak naprawdę od kiloherców czy nawet niżej idzie w kierunku megaherców, a nawet czasami gigaherców, tak, zależnie oczywiście z różnym rozkładem częstotliwościowym. W związku z tym takie rzeczy jak pstryknięcie psztyczka od światła, które na mierniku pokażą się jako impuls zmierzony o dużej wartości z bliska, są zupełnie normalne i wynikają po prostu z tego, jak pola elektromagnetyczne powstają w przypadku takiego iskrzenia, tak? Każdy taki iskrzący element, tak, jeśli weźmiemy, nie wiem, wiertarkę elektryczną i ona tam nawet jak zajrzymy przez te otwory wentylacyjne, to ona tam sobie iskrzy, bo tam się obraca wirnik i komutator, szczególnie w starszym sprzęcie, to będą generowały też zakłócenia, tak? Także też nie zdziwmy się, że zmierzymy te zakłócenia przy tym. Poza tym jest też zakres zakłóceń generowanych przez urządzenia elektryczne wynikające z ich pracy, który nie powinien być duży, tak, są po to normy tak zwanej kompatybilności elektromagnetycznej, ale te normy kompatybilności elektromagnetycznej również rozciągają się do 1 GHz, te typowe normy, i również te rzeczy będziemy w stanie mierzyć przy pomocy tego miernika. Prosty przykład, na moim komputerze, laptopie, z którego w tej chwili korzystam, w momencie, kiedy uruchomi mi się wentylator chłodzenia, bo się robi ciepło, tak jak teraz dzisiaj mamy, mogę zmierzyć, że zakłócenia generowane przez ten wentylator w zakresie mierzenia tego miernika są wyraźnie mierzalne, tak? Teraz to, co jest, czyli jestem w stanie je zaobserwować, wykryć i tak dalej, natomiast one mają charakter taki szerokoczęstotliwościowy, więc to nie ma jednej wyróżnionej częstotliwości, nie ma tam wyróżnionej modulacji, to są po prostu zakłócenia, ale tak, takie urządzenia jak wentylator laptopa, przetwornice, które w nim są, generują również zakłócenia w zakresie radiowym o wartościach nawet z bardzo bliska istotnych biologicznie. Tak, żebyśmy też mieli, nawet jak nie mam włączonego żadnego interfejsu bezprzewodowego, klawiaturkę mam na kabelku, tak, i nie mam myszki bezprzewodowej ani żadnego tego typu urządzenia, to nadal mam te zakłócenia, stąd pojawiające się większe wtedy, kiedy włączony jest system chłodzenia, kiedy pracuje na wyższych obrotach. Więc tak, każde urządzenie elektroniczne generuje pola elektromagnetyczne z tym związane. I każde elektryczne, tak? Urządzenie? Każde elektryczne, każde, gdzie przepływa prąd, generuje takie pola, natomiast to one na różnych poziomach, w różnych zakresach częstotliwości i tak dalej. Natomiast my mówimy w tej chwili głównie o tych urządzeniach, które generują je intencjonalnie po to, żeby się komunikować, tak? I te głównie chcemy mierzyć. Ale to nie znaczy, że nie będziemy w stanie mierzyć też pewnych zakłóceń generowanych gdzie indziej. Teraz jedna ważna rzecz dla mierników tak zwanych szerokopasmowych, no cieszymy się z tego, że to pasmo jest takie szerokie, ale wadą takiego miernika, której tutaj niestety nie unikniemy w przypadku takiego prostego miernika w obserwacji tych sygnałów, jest to, że kiedy taki niewielki sygnał się pojawia, tak jak tutaj mówimy, tak, to on zawsze występuje jakby razem z wszystkimi sygnałami zmierzonymi w tym paśmie. W związku z tym, jeśli mamy sytuację taką, że mieszkamy blisko stacji bazowej i mamy bardzo silny sygnał z tej stacji bazowej, to jeśli ten sygnał jest faktycznie bardzo silny, to miernik nam go mierzy, nie ma problemu, jesteśmy w stanie to odczytać, jesteśmy w stanie usłyszeć, tutaj jest funkcja analizy akustycznej, o której za chwilę powiem, jesteśmy w stanie to usłyszeć, niemniej innych mniejszych sygnałów, które się pojawią w otoczeniu, nie będziemy w stanie zidentyfikować, dlatego że one zginą na tym tle. Czyli na przykład co zginie, powiedzmy, że ta wieża tak dominuje, czyli... No, może być tak, że jeśli na przykład wieża bardzo mocno dominuje, albo ma Pani blisko router Wi-Fi i on pracuje jeszcze tak, że komunikuje się i tak dalej, to na przykład słaby sygnał z termometru bezprzewodowego, który jest, możemy go nie zauważyć przy pomocy tego miernika. Wtedy lekarstwem na to jest tak, po pierwsze się chcemy wtedy do tego urządzenia, które chcemy zmierzyć, zbliżyć, bo jak się zbliżamy, to natężenie pola rośnie i wtedy mamy większą jakby selektywność, tak, tego pomiaru, więc się możemy zbliżyć i odpowiednio ustawić antenę tak do niego, żeby mieć większą szansę jego złapania. No niestety innym sposobem jest tylko zmniejszenie tych innych zakłóceń. Czasami jest to możliwe, jeśli mamy jakieś urządzenie, które chcemy zmierzyć, a w domu nie możemy, bo mamy bardzo dużo tła tego elektromagnetycznego, no to trzeba z nim
wyjechać. Wyjść, tak. Jest tam, gdzie jest mało tła i wtedy będziemy w stanie je zauważyć, tak? Albo przenieść się do innego pomieszczenia, które mamy już jakby częściowo przynajmniej wyekranowane, gdzie to tło będzie niższe, więc będziemy w stanie ten sygnał zauważyć. Ale tu chciałam zwrócić uwagę, Panie Pawle, na jedną rzecz. Znaczy tutaj jakby z mojego punktu widzenia zdrowotnego, jestem dietetykiem, przychodzą ludzie chorzy do mnie i staram się im pomóc jak mogę, nie tylko przez dietę. Nas interesuje to, żeby zmniejszyć bądź wyeliminować ekspozycję na promieniowanie. Tak jest. I w momencie, jeżeli stoimy w jakimś miejscu, które nas interesuje, czy miejsce powiedzmy naszego codziennego, powiedzmy siedzimy przy własnym biurku i tu właśnie chcemy zmierzyć, jakie jest pole, to jakby w tym momencie już nieistotne, jak się nakładają na siebie te sygnały, wiemy, że w tym miejscu jest mocne, że po prostu musimy zmienić miejsce. Oczywiście, jeżeli byśmy już chcieli eliminować dane źródło, to warto dotrzeć, które to źródło i wtedy rzeczywiście ta selekcja jest ważna, prawda? Ale tak, tutaj mamy możliwość poszukiwania bezwzględnie czystego miejsca, czy o bardzo już niskiej ekspozycji, no to już jest drugorzędne, czy one się nakładają, czy nie. Po prostu szukamy miejsca, gdzie jest niski odczyt. Zgadza się i tym bardziej, że ten odczyt na tym mierniku, przynajmniej z założenia, bo realizacja tego techniczna jest bardzo trudna, więc w mierniku za 2000 zł nie ma co wymagać cudów, natomiast przynajmniej z założenia stara nam się pokazać sumę tych wszystkich sygnałów w tym paśmie częstotliwości, tak? Czyli nie dostajemy tylko tego największego, ale tak naprawdę zsumowane jakby wszystkie sygnały i to odnosimy czy to rozumiemy jako naszą ekspozycję, tak? Tak. Także to jest to. Może zaczniemy sobie omawiać dalej szybciutko, bo zadałam pytanie, czym się mamy kierować przy wyborze, tak? Tak. Piernika za Więc to pasmo jest ważne i jeśli mamy pasmo... Mamy od 200 MHz do 8 GHz. Tak, no powiedzmy sobie, że na dzisiaj, gdybyśmy mieli wybrać to najważniejsze pasmo, to takie najważniejsze będzie od 700 MHz do około 6-7 GHz. To jest to, co jest najistotniejsze na dzisiaj i najbliższą przyszłość. Jeśli jest szersze, tak jak tutaj od 200 do 8, to okej, oczywiście, tak? To nam tutaj nie przeszkadza, dodatkowo część źródeł złapiemy. Także to jest jeden element. Teraz drugi element, który jest bardzo ważny i nie wynika jakby z samego odczytu miernika, to jest to, czy my te sygnały jesteśmy w jakikolwiek sposób w stanie identyfikować, od czego one pochodzą. I teraz większość mierników tych tańszych pola elektromagnetycznego daje nam tylko odczyt, tak? Czyli krótko mówiąc, na displayu mamy tutaj odczyt wartości, jaka jest pola, tak? I to jest fajne, natomiast, bo my wiemy, jakie jest natężenie pola, czy gęstość mocy pola, natomiast nie wiemy, od jakich źródeł to pochodzi. Dzisiaj to jest szalenie ważne, dlatego że te źródła są bardzo różne i z różnych kierunków i wiedza o tym, czy to, co mierzymy miernikiem, to jest nasz własny router Wi-Fi, który mamy włączony, albo nasz własny telewizor z interfejsem Wi-Fi, albo nasza konsola do gier, czy to jest stacja bazowa zza okna, czy stacje bazowe zza okna, czy to jest router u sąsiada, albo telefon bezprzewodowy od sąsiada, jest niesłychanie istotna do tego, jeśli chcemy to minimalizować, tak? Po pierwsze będą źródła, chcemy wiedzieć, które to są źródła, które my sami włączamy i je identyfikować. I dlatego mierniki, ja w zasadzie innych mierników w tym zakresie częstotliwości nie oferuję, jeśli one nie mają funkcji tak zwanej analizy akustycznej audiosygnałów. Co to jest ta analiza akustyczna? W najprostszym wydaniu to tutaj jest głośnik, tak? Są dziurki, jest głośnik pod spodem. Można też włączyć sobie słuchawki, jeśli ktoś nie chce, żeby to było słyszane przez innych. Czyli mamy głośnik i tam słyszymy tak zwane zdemodulowane sygnały wysokiej częstotliwości. Teraz to modulacja i demodulacja, to nie będę wchodził w szczegóły, natomiast to jest to, w jaki sposób ten sygnał jest jakby kluczowany, żeby był odbierany. I teraz wszystkie sygnały bezprzewodowe, 2G, 3G, technologii 4G, 5G, Wi-Fi, mają swoje charakterystyczne dźwięki. Są zmodulowane. I te wszystkie dźwięki, co ciekawe, są w paśmie akustycznym naszego słuchu. Co oznacza, że na słuch możemy rozróżnić te sygnały i nasz miernik te sygnały emituje. One są proporcjonalne do natężenia pola tego sygnału, w związku z tym bardzo szybko możemy
posługując się tą analizą akustyczną audio, możemy sobie identyfikować takie urządzenia i w tym momencie mamy wiedzę o tym, z jakiego źródła to pochodzi i teraz zbliżając się do tego źródła, to ten dźwięk będzie mocniejszy, więc będziemy też widzieli, jaki jest dominujący sygnał, czy dominująca jest nasza gra komputerowa, czy dominująca jest stacja bazowa i czy to jest stacja 3G, czy 5G, tak, i tak dalej. To będzie można zidentyfikować, może nie dokładnie po częstotliwości, ale po dźwięku tego, z jakiego rodzaju mam sygnał. Więc ta analiza audio jest super ważna dla interpretacji wyników pomiarów, bo to, że my zmierzymy, to my mamy bez analizy audio też, ale teraz, jeżeli przechodzimy do zinterpretowania tego, od czego to jest, tak, i co jest źródłem i jaki to jest sygnał, to tutaj już niestety bez analizy audio po prostu jesteśmy skazani na bardzo niedokładne szukanie. No, jak się zbliżamy do źródła, jak się oddalamy, to jak się nam zmienia odczyt. Ale musimy wiedzieć, że te sygnały bezprzewodowe, chociażby stacji bazowej, one nie są stałe. One nie mają stałej wartości, dlatego dałem ten przykład na początku mierzenia linijką fal, tak, dlatego że my tak naprawdę to jest dynamiczna bardzo telekomunikacja i w tym momencie jest tak, że chociażby promieniowanie stacji bazowej, które trafia do naszego pomieszczenia, czy nawet na otwartej jakby przestrzeni, czy w mieście, ono nie jest tylko zależne od mocy nadajnika, który tam jest zainstalowany i ustawienia anteny i miejsca, w którym my jesteśmy, ale jest zależne od ilości podłączonych użytkowników i co więcej jeszcze od tego, z czego ci użytkownicy korzystają. Więc ten sygnał non-stop fluktuuje. Tak? On jest cały czas bardzo różny, nie tylko ze względu na miejsce pomiaru, tylko ze względu na to, że raz jest więcej użytkowników, raz oni wymagają więcej danych, innym razem mniej danych, tak? Także mamy spore fluktuacje i te fluktuacje nie są małe. A w technologii 3G one są stosunkowo jeszcze niewielkie, czyli w miarę stabilnie, ale ciągle mogą sięgać rzędu 10-20 razy. W technologii 4G, szczególnie tych bardziej zaawansowanych odmianach, to też jest fluktuacja rzędu nawet 20-krotna. W technologii 5G, tej przyszłej, czyli w pasmach 3.4 do 3.8, te różnice ze względu na obciążenie, czyli ze względu na różnica pomiędzy tym, jak stacja bazowa promieniuje w kierunku użytkownika, który będzie miał telefon 5G i będzie na przykład oglądał film na ekranie komputera poprzez transmisję 5G, a użytkownika, który takiego telefonu nie będzie miał, w związku z tym jakby stacja nie ma potrzeby do niego po 5G komunikować i nie będzie tego oglądał, różnica może być nawet 200-krotna. 200-krotna. Tak? Także jeżeli ktoś mówi w tym momencie, że ważne jest to, czy miernik jest strasznie dokładny, to co z tego, że mamy dokładny miernik, tak jak mówiłem, z linijką i falami, jeżeli te fale się tak zmieniają? No właśnie. Okay? To jest, Dlatego ze względu na tą zmienność, z tego wynika druga rzecz bardzo ważna dla tych pomiarów. Żeby jakoś tą zmienność reprezentować, to my musimy być w stanie zobaczyć, jak ta zmienność wygląda w pomiarze, czyli nie wystarczy nam pomiar wartości chwilowej, bo ona nam niewiele mówi, skoro może być na przykład kilkukrotnie większa wieczorem, jak więcej użytkowników się podłączy, może być nawet 10-krotnie większa, a w systemach przyszłych 5G może być i 100-krotnie większa. Tak więc to nam niewiele mówi. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie zaobserwować przez dłuższy czas pomiaru albo mierząc kilkakrotnie, jaka jest wartość maksymalna, która się pojawia, tak? Na przykład przez pomiar w ciągu kilku minut przynajmniej, jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym to mocno fluktuuje, jaka jest ta wartość maksymalna i jaka jest wartość średnia, czyli średnio jak to jest po prostu uśrednione po czasie, to my już coś więcej wiemy na temat tej zmienności. Tak? I wiemy, jakie te sygnały mogą się pojawić. Oczywiście nadal nie mamy, i to nie będzie proste, jakby w systemach telekomunikacji bezprzewodowej, szczególnie tych związanych z stacjami bazowymi i telefonią mobilną, dlatego że one są budowane w tej chwili po to, żeby promieniować tylko tam i w te miejsca i tak mocno, jak to jest potrzebne. Okay? Czyli innymi słowy, jeżeli koło nas staje na przystanku, to co dawałem w ekspertyzie na temat 5G, taki przykład, koło nas staje młodzieniec z telefonem 5G
w przyszłości, bo na razie jeszcze tych stacji bazowych z kierowaniem wiązki nie mamy w Polsce, bo to dopiero pasmo 3,4 do 3,8 GHz. Staje koło nas młodzieniec i zaczyna oglądać, i ma telefon 5G i zaczyna oglądać sobie tam jakiś meczyk, tak, załóżmy, czy klip na YouTubie, to nasza ekspozycja może wzrosnąć nawet 200-krotnie w stosunku do tego, jakby on koło nas nie stał. Tak? My nic nie robimy. Tak? Ktoś koło nas stoi. Dlaczego? Dlatego, że stacja bazowa komunikuje się z jego telefonem, a odpowiada na jego jakby żądanie szybkiej transmisji danych, bo mamy klip filmowy z dużą rozdzielczością, wymaga dużej ilości danych przesłania. I w tym momencie generuje wiązkę, może nie totalnie punktową, dlatego to nigdy nie obejmie tylko jednej osoby czy jego telefonu, ale obejmującą pewien niewielki obszar w przestrzeni, która jest na tyle silna, żeby tego dostarczyć akurat jemu, tak? Akurat w jego przypadku. W związku z czym te różnice, i teraz powiedzmy, jakbyśmy chcieli w tym miejscu zmierzyć natężenie pola 5G, no to zupełnie co innego zmierzymy, jak tej osoby obok nas nie będzie, i zupełnie co innego zmierzymy, jak ono jest. Więc tutaj problem jakby metodologii pomiarów wynikający z tych fluktuacji jest ogromny i nie unikniemy tej niedokładności. Pomiary technologii 5G, szczególnie ze względu na ten jej sposób pracy, są niesłychanie wymagające technologicznie i bardzo trudne do zrobienia dokładnie. Więc tutaj się tak naprawdę posługujemy pewnego rodzaju szacunkami. Staramy się złapać wartość maksymalną, jak jesteśmy w takim miejscu, mniej więcej w otoczeniu, przez jakiś czas mierząc i w różnych warunkach. I pracujemy na tej podstawie, że na podstawie tej wartości maksymalnej, że takie jest tutaj maksymalne natężenie pola. Ale nigdy nie mamy do końca wiedzy na 100%. Potrzebowalibyśmy bardzo, bardzo zaawansowanego i drogiego sprzętu, który jest w stanie zdekodować ten sygnał dokładnie i powiedzieć nam, na jakim poziomie mocy w tej chwili jest ten sygnał, czyli innymi słowy pozwolić nam ocenić już matematycznie, jak duży byłby ten sygnał, gdyby stacja pracowała z pełną mocą. Takie mierniki wymagają demodulacji sygnału, co oznacza, że musimy mieć dostęp do danych operatora, a po drugie są na dzisiaj dla technologii 5G, to myślę, że poniżej kilkuset tysięcy złotych się nie zaczną. Tak? Także zapomnijmy o tym, że my w ogóle będziemy w stanie to dokładnie mierzyć. My nie tego szukamy. My szukamy sensownego dla nas oszacowania w stosunku do standardów biologicznych po to, żeby zobaczyć, jak jesteśmy w stanie, na jakiej ekspozycji jesteśmy i jak ją jesteśmy w stanie eliminować czy zmniejszać, to co nam się udało osiągnąć. Tak? Także my tutaj dokonujemy pewnego użytecznego oszacowania, a nie dokładnego pomiaru, bo ten dokładny pomiar jest bardzo trudny i bardzo wymagający i to nie tylko dlatego, że nie mamy takiego miernika, ale wynika to z samego charakteru tej telekomunikacji, z tego, jak ona działa. Tak samo jak właśnie linijką byśmy chcieli mierzyć falujące morze, tak? To się ciągle zmienia, ciągle faluje i teraz spróbujmy zmierzyć energię tego morza linijką, tak? No, nie jest to proste, tak? Tutaj sytuacja jest taka, że oczywiście taki miernik jest czymś dużo więcej niż linijka. Dlaczego? No między innymi dlatego, że pozwala nam zmierzyć te sygnały w takich trzech wartościach, tak? Po to, żeby ocenić tą zmienność. I tutaj w tym mierniku mamy możliwość pomiaru, dlatego mamy trzy linijki. Ja postaram się. Czy można by było z drugiej kamery pokazać? Tak, ja postaram się przełączyć tak, żeby to było widoczne, żeby być w stanie pokazywać. Okay. Myślę, że mamy obraz z tej drugiej kamery, to mamy obraz z miernika i tak jak widzimy, miernik w tej pozycji, ja tutaj jestem w pomieszczeniu swoim do pracy, które jest całkiem przyzwoicie ekranowane, więc te odczyty, które tutaj mamy, są oczywiście minimalne, tak? Tak, ja tutaj podpowiem, bo nie widać na ekranie niestety wyraźnie koloru, bo ja też tutaj włączyłam swój, żeby odpowiednio to monitorować, natomiast to migające światełko, ono tak w rzeczywistości ma kolor zielony, to na ekranie nie widać. Jeżeli jest to najniższy taki, najbezpieczniejszy przedział, jeżeli miga, to znaczy, że jest naprawdę bezpieczny, jeżeli nie miga, nadal jest bezpieczny, ale troszeczkę wyższy.
No i to jest zielone, tak? Później są inne światełka, których pewnie nie zobaczymy u Pana, bo Pan ma bezpieczne środowisko. Nie, no zobaczymy bez żadnego Tak? problemu, bo Włączy ja Pan coś, w dobrze. tej chwili wezmę swój telefon komórkowy i wyłączę tryb samolotowy, tak? O, I widzimy, tak, co czyli się tam jest dzieje. kolejny taki, czyli tam mamy to zielone, to jest slajd, czyli delikatne pole. Później moderate, czyli średnie, to będzie to drugie i ono jest, jaki to jest kolor? Chyba żółty, tak, z tego co pamiętam. Mamy żółty, pomarańczowy i czerwony, tak? To jest wysoki poziomy. i extreme to jest najwyższe i teraz to extreme to jest czerwone i jeżeli to czerwone jeszcze miga, to znaczy, że jest bardzo ekstremalne. Nie wiem jak to wzmocnić. Teraz pokazuję, po to, żeby pokazać te poziomy, no to włączyłem w tej chwili swój telefon w tryb samolotowy, co spowodowało, że te wartości nam tutaj skoczyły. Ale to znaczy wyłączył Pan tryb samolotowy. Tak, wyłączyłem. Teraz oczywiście telefon nie ma włączonych interfejsów bezprzewodowych, no ale możemy sobie i włączyłem teraz analizę audio, to będzie tylko częściowo słychać w moim mikrofonie, bo on jest od miernika oddalony, ale włączyłem ją na najwyższy poziom, tak, bo tutaj mamy możliwość ustawienia sobie głośności tego głośnika, mamy high, medium i low, on jest teraz na high. Mamy głośnik włączony, możemy go też wyłączyć, jeśli chcemy. No i mamy taką sytuację. I teraz to, co będę robił, to po to, żeby zobaczyć, to włączę transmisję danych bezprzewodowych, tak? Tutaj na telefonie. Tak, czyli to, co potrzebujemy do używania internetu, tak? Przez komórkę. Teraz jest włączona transmisja. Myślę, że trochę słychać analizę audio, jak to wygląda. No i poziom mamy extreme, tak? Już w tej chwili. Tak. Czyli mamy już przekroczone tysiące mikrowatów. I teraz tak, bo tu niewyraźnie na ekranie widać, tutaj w tym odczycie mamy po angielsku peak, czyli ta wartość szczytowa, prawda? Tak, ale to jest wartość szczytowa chwilowa, natomiast najwyższą, czyli max, mamy 64300. Tak? I czym to się różni właśnie ta peak i max? Zaraz to wytłumaczę, chciałem tylko jeszcze te krótkie eksperymenty zrobić. Tak? Teraz i ta trzecia linijka? Tak, trzecia linijka to jest wartość średnia, tak? Tak, average, czyli AVG to jest wartość średnia, max to jest wartość szczytowa, maksymalna w czasie pomiaru, czyli od czasu włączenia miernika albo od czasu skasowania sobie tej wartości. Tu mamy przycisk Mac Reset i kasujemy ją. Teraz widzimy, że z powrotem nam spadła do poziomów tam 0,2, które tutaj w pomieszczeniu panują, no 0,4 w tej chwili. I teraz dla odmiany, żeby też usłyszeć w analizie audio, włączam Bluetooth w telefonie. Muszę, żeby cokolwiek dalej tutaj zadziałało, ponieważ ja typowo Bluetoothu nie używam, to musimy sobie przeskanować urządzenia Bluetooth, żeby nam ten sygnał się pojawił. A może dla lepszego przykładu zrobimy inaczej, włączymy sobie interfejs Wi-Fi, nie Bluetooth. Tak, tutaj widzimy, co robi Wi-Fi. Tu mamy 117 tysięcy w promieniowaniu maksymalnym i mamy charakterystyczny dźwięk przeszukiwania jakby routera Wi-Fi, tak? Zupełnie inny niż mieliśmy przy transmisji danych. To w analizie audio sobie jesteśmy w stanie robić. I wędruje nam z tego poziomu slide do poziomu extreme, tak? Tutaj w tym naszym przykładzie. I teraz za chwileczkę sobie to skończymy. Mógłby Pan zinterpretować teraz ten odczyt? Tak, za chwilkę to zrobię, tylko pozwolę sobie to wyłączyć. Tak? To jest w tej chwili nasz sygnał Wi-Fi, teraz go wyłączyliśmy. Widzimy, że ta wartość maksymalna jest zapamiętana. Tak? Dopóki jej nie skasujemy, ona jest zapamiętana. To jest dana wartość maksymalna z danego przedziału czasowego pomiaru. Tak, dokładnie. I wyłączymy sobie telefon w tryb samolotowy. Też widzimy, że nam jak wyłączamy telefon, to on też się musi skomunikować ze stacją bazową, stąd też ten krótki sygnał. Dobrze, z telefonem już się przestanę bawić, zacznę tłumaczyć teraz te wartości. A wartość peak, czyli ta u góry, to jest wartość chwilowa w tej chwili. Tak? I tak jak widzimy, ona sobie fluktuuje. Czyli ta bieżąca po prostu. Tak. Coś włączyło. Tutaj po prostu jak ustawiam ostrość, to się wyłącza. No, chciałem trochę poprawić czytelność. Czyli to jest jakby odczyt bieżący. Tak, to jest odczyt bieżący w tym momencie, ale wartości tak zwanej szczytowej sygnału, czyli krótko mówiąc amplitudy sygnału, jaka w danym momencie jest. Czyli wartość chwilowa, tak? Ona teraz tam sobie
w tym pomieszczeniu Jak ekranowanym mamy, bez niczego sobie fluktuuje na takim bardzo bezpiecznym poziomie, zero. Dla wyobrażenia, bo dla przeciętnego kogoś, kto nie jest dobry z fizyki, amplituda fali. Falę mamy w postaci sinusoidy i chodzi o tą wartość, tą górkę, tak? Na górze. Tak, tylko te fale nie mają sinusoidy, to są fale zmodulowane cyfrowo, one z sinusoidą nie mają nic wspólnego, bardziej mają, są to serie szpilek takich impulsów, ale to jest wartość tej szpilki, tak, w danym momencie. Tak, tak, jakby maksymalna, tak? Dobrze. Okej. Teraz wartość max to jest wartość zapamiętana wartość największego impulsu, jaki nastąpił albo od włączenia miernika, albo od ostatniego użycia tego przycisku Max Reset. Tak, bo ten przycisk działa tak, jakbyśmy zupełnie... I nam to mówi o tym, jakie promieniowanie od czasu, kiedy tak samo jakbyśmy włączyli miernik od nowa, a jakie promieniowanie od czasu wciśnięcia tego przycisku najwyższa wartość się pojawiła. Tutaj to nam daje taką informację, że w tej chwili widzimy, że mamy 0,2 mikrowata, a mieliśmy w czasie naszych eksperymentów z telefonem, mieliśmy 100 prawie 20 mikrowatów, tak? Na metr kwadrat, tysięcy, przepraszam, tak? Także wartość mamy jakby 500 tysięcy razy większą, niż mamy w tej chwili zarejestrowaną tym Geekmax. Więc to nam daje jakby informacje na temat tego, co w tym środowisku może być, jak się takie sygnały pokazują, czyli ta wartość maksymalna, a jednocześnie, że w danej chwili akurat wcale nie jest dużo. Tak? To nam przynajmniej jakoś charakteryzuje tą zmienność i mówi nam, że nasza maksymalna ekspozycja przy tych urządzeniach, które były, jest właśnie na tym poziomie, który nam został zapamiętany przez tą funkcję maksymalną. I na koniec mamy wartość average, to jest wartość uśredniona po czasie. Innymi słowy, jeżeli bierzemy sygnał, który trwa krótko, ale jest bardzo wysoki, to on wnosi do średniej niewiele po czasie, dlatego że jest krótki, pomimo tego, że jest bardzo duży. W związku z tym ta wartość average, tak tutaj jak widzimy w tej chwili liczona, ona jest też wartością średnią chwilową, ona tutaj jest w ogóle malusieńka. Mógłby Pan odczytać, bo nie widać tego? Tak, bo wartość szczytową, no nie wiem, ja tutaj jestem w stanie na swoim obrazie czytać, ale być może jak to już idzie przez internet, to nie, to ona tutaj w tej chwili wnosi 0,025. Tak, czyli wygląda całkiem niewinnie, prawda? Tak, wygląda bardzo niewinnie i taka jest też de facto, bo to jest obecna wartość średnia tego sygnału, który mamy tutaj 0,200, tak, ale maksymalna wartość, którą zarejestrowaliśmy przy tych wszystkich zabawach z moim telefonem, no jest 120 tysięcy, czyli przekracza te wartości w sposób jakby diametralny, bo kilkaset tysięcy razy, tak naprawdę. I teraz mając te wszystkie pomoce, w tej chwili jesteśmy w stanie scharakteryzować ten sygnał na wiele sposobów, czyli po pierwsze mamy analizę audio, która nam podpowiada, od jakich źródeł to jest sygnał, tak? Po drugie mamy jego wartość maksymalną, szczytową, czyli taką, jaką maksymalnie w danym miejscu w czasie naszego pomiaru był w stanie ten sygnał osiągnąć. Po trzecie mamy wartość szczytową chwilową, czyli to, jak w danym momencie wygląda amplituda sygnałów i wartość uśrednioną, de facto uśrednioną też chwilową w tym momencie, bo dotyczy to tej chwili, a nie tych wartości maksymalnych, która nam mówi, jaka jest wartość średnia tych sygnałów. Wartość średnia jest mierzona dla norm krajowych, czyli tych norm prawnych, które nas obowiązują w kraju, jeśli chodzi o ochronę ludności. Tam się mierzy tą wartość średnią. Wartość średnia dla tych naszych współczesnych sygnałów bezprzewodowych jest zwykle wielokrotnie niższa od wartości szczytowej. Tak? Także to też warto zapamiętać i jest też taka dodatkowa uwaga, na którą zwracam uwagę w tym artykule, w którym mówimy, że to, jak duża jest różnica pomiędzy wartością maksymalną a wartością średnią, czyli pomiędzy max a average, tutaj ta różnica wynosi 1 000 000 razy mniej więcej, już więcej niż 1 000 000 razy, tak, w tym naszym pomiarze w tej chwili się zinterpretowali. To oczywiście jest nieadekwatne, bo mamy zapamiętany jakby z innego okresu czasu wartość maksymalną, ale może wynosić przynajmniej 10, 20, 30 razy w przypadku niektórych sygnałów bezprzewodowych. To im większa jest ta różnica, tym możemy się spodziewać, że sygnał będzie miał większe wpływy biologiczne, tak? Także pomiar samej wartości średniej
jak widzimy, jest bardzo niereprezentatywny dla oceny jakby skutków biologicznych i oceny naszego środowiska, bo wartość średnia może być stosunkowo niska, co nie znaczy, że nasza ekspozycja nie jest wysoka w tym środowisku. Ktoś to kiedyś porównał, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, że ta maksymalna wartość to jest jakby chwilowe uderzenie, taki chwilowy cios, bardzo krótki, ale bardzo głęboki, bardzo silny. Większość ludzi po prostu próbuje tą wartość średnią, dlatego ta wartość średnia w normach jakby krajowych, czy do których w tej chwili odwołują się normy bezpieczeństwa dla populacji, ona wynika z jednego bardzo prymitywnie przyjętego jakby założenia czy uproszczenia, dlatego że to uproszczenie polega na tym, że efekty biologiczne w tkankach ludzkich wywołuje jedynie podgrzewanie tkanek przez pola elektromagnetyczne. Teraz efekt cieplny, czyli ten tak zwany termiczny, on jest proporcjonalny do wartości średniej promieniowania. Tak samo jak efekt grzania w grzałce elektrycznej jest proporcjonalny do wartości średniej prądu płynącego w tej grzałce. Ale to jest tylko efekt termiczny. Natomiast gdybyśmy tą metodą próbowali sobie oddziaływania biologiczne tłumaczyć, to nie jest to najlepszy pomysł, bo taki przykład, który daję, to jest taki, że z tego, że nic by się nam nie stało, jeśli będziemy nosić na głowie czapkę przez cały dzień, która waży 100 gramów, znaczy załóżmy 200 gramów, to z tego wcale nie wynika, bo to jest średnio 200 gramów przez cały dzień na głowie. No przecież każda zdrowa osoba to wytrzyma i nic się nie zdarzy, prawda? Tak. No to teraz weźmy to, przemnóżmy te 200 gramów przez załóżmy 100 000, tak? No i dostaniemy w tym momencie 2 tony. Tak. No i teraz czy to, że 200 gramów przez cały dzień jest bez żadnego problemu, to oznacza, że możemy obciążyć głowę 2 tonami na 1 sekundę? No właśnie. No nie bardzo, tak? I nie, w każdym razie ten system biologiczny na pewno nie zareaguje tak samo na obciążenie 2 tonami przez krótki okres czasu, jak na obciążenie 200 gramami przez cały dzień. Więc to podejście jakby pomiaru wartości średniej w przypadku zarówno pól elektromagnetycznych, jak i innych czynników środowiskowych no bazuje po prostu na założeniach, które były wygodne do tego, żeby to mierzyć i wygodne do tego, żeby mówić, że jest to bezpieczne. Natomiast no, tak samo jest to... Która wartość powinna być brana do właściwej normy tej biologicznej? Jeśli chodzi o standardy biologiczne, to w standardach biologicznych mówi się o tym, że bierzemy wartość maksymalną z danego pomiaru w pomieszczeniu. Czyli innymi słowy, my w pomieszczeniu staramy się, ja przełączę teraz kamerę, żeby to pokazać, my w pomieszczeniu robimy pomiary. Jakie robimy? Resetujemy wartość maksymalną, tak, tym naciskając ten przycisk, wchodzimy do pomieszczenia i poruszamy się po pomieszczeniu, przemieszczając też miernik, nawet w postaci takiej 8, po to, żeby złapać maksymalny sygnał złapany nam przez tą funkcję peak max, tak, maksymalny sygnał, który w tym pomieszczeniu występuje. Nie musimy chodzić, nie musimy przykładać tego i lepiej tego nie robić do jakichś dużych metalowych obiektów, ścian i innych rzeczy, tylko w tych miejscach, w których przebywamy. I robimy to w pomieszczeniu i teraz ta wartość maksymalna, która nam wyjdzie z tego poruszania, tą wartość maksymalną uznajemy za wartość reprezentatywną dla tego pomieszczenia i za wartość do odniesienia do standardów biologicznych. Okay, czyli tą wartość maksymalną. Jeżeli oczywiście ta wartość maksymalna zostanie przypadkowo zakłócona, na przykład przez przełączenie kontaktu, to co sobie mówiliśmy, no to możemy ją zresetować i przez chwilkę powtarzamy sobie pomiar, no bo to było chwilowe zakłócenie, które się nam nie powtarza jakby w sposób taki stały, więc możemy je odrzucić tutaj jako nieistotne dla naszego narażenia, bo tylko zdarzające się, nie wiem, kilka razy w ciągu dnia, więc nie jest to problem. Natomiast mierzymy to w taki sposób, poruszając miernikiem, ta wartość przy maksymalnym natężeniu sygnału, ta wartość maksymalna zarejestrowana, ta wartość służy do odniesienia do standardów biologicznych, tak? Także to jest to, co jest dla nas. Panie Pawle, bo właśnie jeszcze chciałam dojść do tych standardów, ale żeby zakończyć to ważne pytanie, od którego zaczęłam, na co ma zwracać uwagę przeciętny użytkownik, chcąc zakupić dobry dla siebie, dla swoich potrzeb miernik. I tutaj, żeby podsumuję to, co Pan powiedział, zakres częstotliwości, to już Pan o tym mówił, jaki tak jest. Funkcja dźwięku, bardzo przydatna, żeby dojść do analizy akustycznej, tak, dokładnie. Tak.
Kolejna rzecz, wartość szczytowa chwilowa, żeby była odczytywana, Tak. wartość średnia i co tam jeszcze mamy? I wartość przede wszystkim szczytowa, chwilowa to jest ta, która jest w danym momencie, ale teraz chodzi o wartość szczytową maksymalną. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Tak. Ta funkcja się różnie nazywa, zależnie od producentów, ale to jest albo, ponieważ ona polega na zatrzymaniu tej wartości, to po angielsku nazywa się ona peak hold, czyli szczyt zatrzymany, takie zamrożenie albo max hold, czyli maksimum zatrzymane. Tak, bo to się nam myli, bo tu peak to jest szczyt, tu max to jest też jakiś szczyt, prawda? Tak, tak, no tutaj zostało to nazwane max. W mojej głowie się to trochę miesza, ale tak, czyli ta maksymalna to jest ta ważna dla nas, dlatego że reprezentatywna dla ocenienia narażenia naszego biologicznego, wartość ta pikowa, czyli jakby bieżąca i mamy wartość średnią. Pan jeszcze wspominał w swoim artykule o współczynniku wartości tej szczytowej do średniej, tak? Tak, chwilkę o tym powiedziałem, natomiast to jakby będzie jasne w momencie, kiedy będziemy omawiali normy biologiczne, ale to jest tak, że generalnie możemy się kierować tym dodatkowo, jeśli mamy taką możliwość pomiaru sygnału, że jeżeli różnica pomiędzy maksymalną wartością szczytową a wartością średnią jest bardzo duża, to znaczy im większa jest, ona zwykle będzie w granicach 10-krotnej, ale może być nawet większa. Dla na przykład sygnałów radarowych jest większa, bo radar to jest tylko krótki impuls wtedy, kiedy jesteśmy w jego wiązce, on się obraca. Wtedy to czasami jest nawet kilka tysięcy razy różnicy pomiędzy wartością maksymalną a wartością średnią. Im ta różnica jest większa, tym potencjalnie sygnał jest aktywniejszy biologicznie, czyli innymi słowy bardziej zakłóca naszą biologię, czyli jest bardziej szkodliwe dla naszej biologii. Pomimo tego, że tak jak w przypadku radaru występuje tylko raz na kilkanaście sekund. Okay. Ale ma bardzo dużą wartość. Tak? Tego typu sygnały są mocno dla naszej biologii trudne do zaadaptowania się i trudne do skompensowania, bo nie wynikają z żadnych naturalnych czy ewolucyjnych czynników i nigdy nie były istotne. Nie jesteśmy do tego przystosowani. Tak, kompletnie nie mamy czegoś. Tylko chciałam tu zwrócić uwagę, bo w artykule jest napisane użyte słowo, przepraszam, że się tak czepiam słówek, ale to chodzi o to, żeby ktoś czytając to po raz pierwszy, żeby nie był zdezorientowany, bo tu mówimy o stosunku wartości szczytowej do średniej, ale pan mówi maksymalna szczytowa, o tą chodzi. Tak, mówię o tą maksymalną szczytową albo tą zmierzoną szczytową w funkcji peak hold, czyli tą szczytową zatrzymaną maksymalną. Zatrzymaną, zamrożoną. Tak, no żebyśmy ustalili taką terminologię, to powinno być to jednoznacznie mówione o maksymalnej wartości szczytowej i wartości szczytowej chwilowej i wartości średniej, tak? I teraz odnosimy wartość maksymalną zatrzymaną, zapamiętaną do wartości średniej i to jest to porównanie. Dobrze, czyli tak, mamy te trzy rzeczy. Zakres, analiza akustyczna, te wartości trzy, o których mówiliśmy, to powinien miernik mieć, czy coś jeszcze? Żeby tutaj w przypadku tego miernika mamy tą pomoc, która jest bardzo użyteczna, ale nie jest to już jakby super konieczne, natomiast to bardzo ułatwia sprawę. Mianowicie mamy te lampki u góry, tak, wyskalowane kolorami, wyskalowane teraz ładnie widać zielone. Tak, już w wartościach standardów biologicznych, tak. W związku z tym one dodatkowo jeszcze mają taką funkcjonalność, że... Tak, że możemy napiąć rzut oka. Tak, to po pierwsze, a po drugie, jeśli ta lampka zielona, ona nie tylko, że jak jest zielone, ale jak zielone miga, to jest jeszcze mniej niż zielone stałe. Tak? I w drugą stronę, jak będzie czerwone, to ono też miga i miga coraz szybciej, im te wartości są bardziej ekstremalne. Tak? Czyli innymi słowy, jak na przykład przypadkowo zapomnimy okularów, nie możemy odczytać tych cyferek, to te światełka nam rozwiążą sprawę w przybliżeniu oczywiście. Dokładnie, tak? Także tak to będzie wyglądało. Tak? I to nam daje bardzo szybką po prostu możliwość oceny, w jakim zakresie jesteśmy, tak? Z punktu widzenia standardów biologicznych. W związku z tym to po prostu bardzo pomaga, szczególnie przy takich szybkich pomiarach, kiedy poruszamy się gdzieś na zewnątrz, chcemy szybko coś oszacować, no to możemy patrzeć tylko na to i od razu będziemy mieli informację, gdzie jesteśmy. Przyszło mi do głowy, nawet gdybyśmy chcieli sprezentować osobie starszej przecież taki miernik, a myślę, że warto, dlatego że osoby starsze są bardzo delikatne i uświadomić, to właśnie poprzestać na tych kolorach i to już jest dużo. Natomiast tam jeszcze...
Tak. To jest ważna jeszcze też zaleta, jeśli już mówimy o takim właśnie używaniu tego miernika. Ten miernik jeszcze jest o tyle ciekawy, że on pracuje z baterii oczywiście, tak? Tu mamy dwie Ale są baterie, bardzo zwykłe małe. paluszki. Tak, to ma bardzo mały pobór prądu, ale ma również port USB, który jest tutaj, słabo go widać, ale jest tutaj zlokalizowany. Ten port USB umożliwia zasilanie go z dowolnego źródła USB, czyli z dowolnego portu USB komputera, ładowarki czy czegokolwiek innego i wtedy ten miernik jest w stanie pracować bez baterii. Te baterie to nie są akumulatory, one się nie ładują, jeżeli tu zasilamy, to nie jest do ładowania, natomiast to nam pozwala pracować bez baterii i pracować w trybie ciągłym. No normalnie ten miernik wyłączy się po pewnym czasie. Po 20 minutach chyba. Tak, my ten czas możemy tam w ustawieniach miernika sobie zmienić, ale w ostateczności będzie pracował do wyczerpania baterii, tak? Jeśli to jest... gdzie te ustawienia? Właśnie, bo ja nie wiedziałam o tym, a chciałam nie wiem, czy ten czas można zmienić, ale w każdym bądź razie można podłączyć zasilanie. Nie pamiętam, być może to jest w innym mierniku. Możemy zmienić jednostki na pewno odczytu, ale to nie będziemy wchodzić, bo te są jest taka możliwość, natomiast jest to mało użyteczne, więc nie będę się nad tym rozwodził. Myślę, że warto przy tej gęstości mocy pozostać, bo... bo ona się najlepiej odnosi do standardów biologicznych i jest najlepiej, najłatwiej to się nią posługuje. Panie Pawle, żeby mi nie umknęło, jeszcze jedna cecha tego miernika, nie wiem, czy nie mieszam czegoś, kiedyś Pan o tym wspomniał, że on jest zdolny wychwytywać takie impulsy trwające bardzo, bardzo krótko. Takie, żebyśmy okiem, uchem nie wyłapali, a on to w jakiś sposób... Dokładnie. Ta funkcja, jak to się nazywa? To jest tak naprawdę parametr związany z tą funkcją max. Ta funkcja max, jak zauważyliśmy, jeżeli jakiś impuls krótki się pojawia, tak jak ten na przykład przy logowaniu się telefonu do stacji bazowej, w momencie, kiedy wyłączam tryb samolotowy, to nawet jeśli jest to stosunkowo krótki impuls, to on zostanie zapamiętany. Tak? I teraz jest pytanie, jak krótki musi być ten impuls, żeby został właściwie przez tą funkcję max zapamiętany i odczytany. I w tym mierniku, po to, żeby mierzyć dokładnie nawet bardzo krótkie impulsy radarowe i inne, ta funkcja jest w stanie mierzyć impulsy, które mają szerokość nawet 5 mikrosekund, czyli 5 milionowych części sekundy. To są tak krótkie impulsy, które to jest ważne, dlatego że na przykład promieniowanie radarowe albo promieniowanie 5G też jakby składa się z szeregu bardzo krótkich impulsów i jeżeli nie jesteśmy w stanie dobrze ich mierzyć, to w tym momencie zaniżamy bardzo mocno tę wartość i teraz ten impuls wystarczy, że się pojawi na krótką chwilę i jesteśmy w stanie go zarejestrować. To są tak krótkie chwile, 5 milionowych części sekundy. Jeżeli miało się to pojawić na displeju miernika jako cyferka, to oczywiście ten display jest za wolny, żeby się nam to pojawiło, a już nasze oko na pewno jest za wolne, żeby zarejestrować coś, co ma nawet 1000 sekundy, nie damy rady, tak? Dlatego ta funkcja Peak Max, jeżeli jest w stanie rejestrować impulsy krótkie na poziomie 5 mikrosekund, to bardzo dobrze i to jest taki dobry standard, te 5 mikrosekund dla przyzwoitego miernika do naszych potrzeb. Inaczej miernik staje się zbyt wolny, dochodzi to w skutkach ekstremalnych, na przykład taki impuls radarowy, który jest stosunkowo krótki, może być przez taki miernik zupełnie pomijany. Jeżeli weźmiemy miernik, który jest często kupowany w Polsce PM195 firmy Tenmars i podobne modele z taką anteną, kulką taką pomarańczową, to ten miernik jest tak wolny, ta jego antena i przetwarzanie, że impulsy radarowe, możemy pojechać pod Brzoskwinie w Krakowie, gdzie mamy radar natowski o zasięgu 450 km i bardzo silne promieniowanie radarowe i zobaczymy, że ten miernik będzie pokazywał 0. Albo tylko czasami złapie ten impuls radarowy, natomiast jeśli weźmiemy sprzęt tego typu albo lepszy, to ten impuls radarowy zostanie właściwie zmierzony i będzie miał setki tysięcy mikrowatów. Panie Pawle, zanim przejdziemy do kolejnej części wywiadu, chciałam jeszcze zapytać o mały szczegół. Przed chwilą mówiliśmy o nim. Chodzi o tą funkcję wyłapywania chwilowego, milisekundowego, nie są milisekundy, to są bardzo małe ułamki sekundy, w czasie których miernik wyłapuje najwyższą wartość. Na naszym liczniku mamy to w postaci odczytu max, tak? To jest ten element max. Ale skąd potencjalny nabywca ma wiedzieć, jaka to jest część sekundy? Jak bardzo czuły, dokładny jest ten miernik pod tym względem? Dobrze, to oczywiście
generalnie jest, im krótszy taki impuls jest wyłapywany, tym lepiej. Tak? To najpierw na to powinniśmy zwrócić uwagę. I teraz przyzwoite mierniki, które mają funkcję peak hold bądź max hold, to jest to samo, to tylko po prostu są różne nazwy, które są stosowane przez producentów. Tutaj ona się nazywa max hold. Natomiast to jest generalnie ta sama funkcja, która ma zarejestrować impuls, który jest bardzo krótki, którego nie nadążymy zobaczyć na odczycie miernika, bo przy impulsach milisekundowych czy mikrosekundowych, tak jak tutaj, to oczywiście ani wyświetlacz nie zareaguje, ani nasze oko nie zareaguje, nie zarejestruje tego odczytu. To ta funkcja po prostu zamraża, jakby mierzy ten krótki impuls i zamraża go nam na ekranie, tak, żebyśmy mogli go odczytać. Jego już nie ma, bo on minął, natomiast my mamy jego odczyt wartości szczytowej, także to jest maksymalnej wartości szczytowej. Także to jest funkcja niesłychanie pożyteczna, tak jak mówiłem, i właściwie niezbędna dla prowadzenia właściwych pomiarów zgodnie ze standardami biologicznymi. Jeszcze się do tego odwołam, jak będziemy te normy omawiali, bo tam jest to wyraźnie wskazane. I teraz gdzie to znaleźć? No, jeżeli tego nie ma w specyfikacji miernika, to już to jest podejrzane. Okay, to znaczy, że producent po prostu nie zauważył tego i najczęściej prawdopodobnie to oznacza, że miernik jest bardzo wolny. Oczywiście można dopytywać producenta czy sprzedawcę o tę funkcję, natomiast generalnie ona się znajduje w specyfikacji, tak? I teraz jeśli za przykład sobie podamy na mojej stronie, to jest strona mojego sklepu, tak, w którym te mierniki można dostać. I jeśli teraz wejdziemy sobie w mierniki pola elektromagnetycznego i znajdziemy sobie ten nasz miernik, tak, to tutaj przewijając tą specyfikację sobie na dół, znajdziemy to w specyfikacji, która jest tutaj. Możliwość wykrywania bardzo krótkich impulsów o czasie trwania nawet mniejszym od 5 mikrosekund, tak? W tym dotyczące specyfikacji 5G, tak. I to powinno być, tak? Jeżeli sobie wejdziemy na mierniki jeszcze bardziej profesjonalne, czyli mierniki sprzęt firmy Gigahertz Solutions, załóżmy, że miernik, który ma taką funkcję dla zakresu 2,4 do 10 GHz HFW 59D, to zobaczymy sobie, że tutaj mam nadzieję, że to będzie podane, a jeśli nie jest podane, to uzupełnię to na pewno, bo jest to właściwe. Ten miernik ma tutaj jest tylko napisane, że poniżej 0,5 mikrosekundy, tak? Czyli nie 5 mikrosekund, tylko poniżej pół mikrosekundy, ten miernik klasy profesjonalnej. Bo ja bym chciała też takie podsumowanie na planszy Państwu przedstawić i przy tej graficznej spiszę te wszystkie, przedstawię na planszy wszystkie te kryteria, na które powinniśmy przy zakupie zwracać uwagę i tutaj, jeżeli będziemy zwracać uwagę na tą funkcję wyłapywania bardzo krótkich impulsów, to tą graniczną wielkością możemy jako graniczną... 5 mikrosekund to jest już dobra, przyzwoita wartość, tak jak jest w tym mierniku Safe & Sound Pro. Jeżeli jest krótsza, to lepiej, tak, ale to już nie będzie miało jakiegoś takiego kardynalnego wpływu. Pokazałem tylko jako przykład w sprzęcie profesjonalnym, to są jeszcze 10 razy krótsze impulsy, które jest w stanie ta funkcja odnotowywać. Natomiast jeśli będziemy mieli 5 mikrosekund, czy nawet 10 mikrosekund, to już dobrze, bo to znaczy, że ta funkcja została zoptymalizowana pod kątem krótkich impulsów i będzie w stanie je wyłapywać. W miernikach, gdzie nic na ten temat nie piszą, najprawdopodobniej nawet impulsy rzędu milisekund będą pomijane, co będzie oznaczało pomijanie bardzo istotnych sygnałów z punktu widzenia biologicznego. Tak? Okej. Dobrze, to jeszcze bym się zapytała o drugą rzecz, już tak na zakończenie, podsumowanie tych kryteriów wyboru miernika. Mówił Pan o funkcji dźwiękowej, dzięki której możemy usłyszeć różnego rodzaju źródła promieniowania, z tym, że my jesteśmy laikami, my użytkownicy, i skąd mamy wiedzieć, jak dane źródło brzmi? Tak, i oczywiście potrzebne są tutaj wzorce. Te wzorce dźwięków są publikowane. Ja cały czas, ze względu na to, że zawsze czas jest przeciwko mnie, szczególnie jeśli chodzi o informacje na stronach, to od długiego czasu chcę, żeby taka strona u mnie również funkcjonowała, no ale ponieważ jeszcze nie funkcjonuje, to wskażę miejsca, w których możemy to sobie znaleźć, te wzorce, ich sobie posłuchać i w ten sposób
i w ten sposób się do nich odnieść. Pierwsze to jest strona firmy Gigahertz Solutions, czyli mierników trochę bardziej zaawansowanych, tak? Tutaj mamy tą stronę gigahertzsolutions.com i tutaj jest to od razu z górnej linijki Audio Analysis, tak? Czyli jesteśmy w wersji angielskiej, czyli analiza audio bądź analiza akustyczna, jak byśmy to po polsku powiedzieli. I jeśli teraz wejdziemy sobie tutaj w tą zakładkę, to będziemy mieli, to jest jakieś tam krótkie wyjaśnienie, jaki właśnie, od czego pochodzi sygnał, tak? I mamy sygnał do odtworzenia, ja go tutaj nie będę odtwarzał, bo go nie będzie słychać, bo ja mam słuchawki, natomiast każdy może sobie odtworzyć. I mamy sygnał 2G GSM, czyli technologii 2G, tutaj drugi sygnał, bo one się też zmieniają w czasie, też do 2G i tak dalej. Potem mamy kilka sygnałów technologii 3G, tak jak się układają, potem 4G, i charakterystyczny dźwięk technologii 5G również, tak? Dalej mamy dwa dźwięki dla technologii Bluetooth, czyli tej technologii łączności na krótkie dystanse pomiędzy telefonem i różnymi innymi urządzeniami pobliskimi, smartfonem i tak dalej. Tutaj to jest sygnał używany w miernikach Gigahertz Solutions do tego, żeby oznaczyć sygnały analogowe, które nie będą miały charakterystycznego dźwięku, to one tutaj mają taki dźwięk. To nie jest ważne dla nas w przypadku tego miernika i nas tutaj jakby mocno nie interesuje. Tutaj mamy telefon DECT tak zwany, czyli telefon bezprzewodowy, cyfrowy, czyli taki stacjonarny telefon bezprzewodowy, też jest łatwo rozróżniany. Tak, bez przewodu. Tak, tutaj mamy dwa typy radarów również, w jaki sposób się nam pokazują w analizie audio, bardzo charakterystyczne sygnały. Tutaj mamy później typowe sygnały ze smartfona, jak nawiązywanie połączenia, to jest oznaczone jako smartphone call i smartphone data transmission, czyli transmisja danych. Tak? Tutaj mamy dalej, to też może być ważne, sygnał technologii Tetra. Tetra to jest tak zwana łączność rankingowa, cyfrowa, to są radiotelefony i stacje stacjonarne używane przez służby cywilne, straż pożarną, policję i tego typu, czasami urzędy miasta również wykorzystują łączność Tetra. Ta łączność jest łącznością cyfrową i też ma istotne efekty biologiczne i też charakterystyczny dźwięk jest z nią związany, więc to też ważne, żeby to mierzyć. Ona jest na częstotliwości w paśmie około 400 MHz, więc absolutnie nasz miernik to mierzy. I tutaj mamy charakterystyczny dźwięk routera Wi-Fi czy VLAN, który jest w tak zwanym stand-by'u, czyli rozgłasza sygnał tak zwanej latarni, tak zwany beacon sygnał, który pozwala innym urządzeniom się połączyć, czyli to jest taki router, typowo taki sygnał nadaje, tak? I tu wszystkie możemy sobie odsłuchać po to, żeby to zobaczyć. Drugie źródło tych dźwięków, jeszcze bogatsze, czy druga biblioteka, jest na stronie producenta tego miernika, o którym mówimy, czyli firmy kanadyjskiej Safe Living Technologies. I tutaj mamy te dźwięki, ja sobie będę musiał tu przesunąć rzeczy. Tutaj na samym końcu mamy EMF Sounds, tak? I jak sobie w to wejdziemy, to tutaj będziemy mieli cały szereg dźwięków, tak? Mamy dźwięki 5G, zaczyna się to od dźwięków 5G, przy samym tym takim, jakby jak stacja bazowa jest w takim trybie oczekiwania, tu mamy dźwięki transmisji danych w systemach 5G, dalej mamy dźwięk typowego radaru lotniskowego, mamy baby monitor, czyli nianię, tak, elektroniczną, jak to brzmi typowo. W różnych systemach one są budowane, ale generalnie będziemy mogli się zorientować, jak ten sygnał brzmi. Mamy sygnał technologii Bluetooth i potem mamy bardzo wiele dźwięków telefonu nawiązującego połączenie w 3G, w 4G i stacji bazowych, tak, czyli od stacji bazowych, od stacji bazowej 3G, 4G, również od telefonu bezprzewodowego pracującego w wyższej częstotliwości. Tu u nas takich nie spotkamy, ale amerykańskie wersje będą to miały. Również telefonu DECT, tak, i to, co już mieliśmy tam, stacji bazowej 4G i tak dalej. Tu mamy sygnał telewizji DVB-T, tak, czyli telewizji cyfrowej. To też jest dosyć istotny sygnał, żeby go wyłapywać, szczególnie jeśli jesteśmy blisko nadajnika. Tutaj mamy sygnał typowej stacji i FM, czyli takiego starego radia, tak, FM, którym mieliśmy. Tutaj mamy typowy miks w przypadku laptopa, który jest podłączony do sieci bezprzewodowej i nadaje i odbiera dane.
w sieci Wi-Fi. A czy wyłapalibyśmy tak przy okazji właśnie tego laptopa, jeżeli powiedzmy nie mamy Wi-Fi, ale w laptopie jest uruchomiona funkcja wyłapywania Wi-Fi, to on też promieniuje, prawda? Tak, on będzie Czy co coś jakiś takiego czas. wyłapiemy? Wyłapiemy to jakoś absolutnie, dlatego że on będzie co jakiś czas nawiązywał, czy próbował nawiązywać połączenie z innymi urządzeniami Wi-Fi, a on nie będzie cały czas aktywny, ale co jakiś czas się będzie na krótką chwilę uaktywniał i absolutnie to złapiemy, tak? I to będzie sygnał podobny do tego, dlatego wtedy wiemy, że pomimo tego, że chociaż połączyliśmy komputer kablem do internetu, tak, i mamy podłączone po kablu ethernetowym, to znaczy, że nasz interfejs Wi-Fi jest ciągle aktywny i trzeba go wyłączyć. W komputerach Wi-Fi, w komputerach z systemem Windows po prostu klikamy tam ikonę połączenia sieciowego i wyłączamy Wi-Fi i najlepiej włączyć tak zwany tryb samolotowy, on się będzie na dole ekranu pokazywał jako ikona samolociku w prawym dolnym rogu, tam w tym pasku narzędziowym i zawsze warto się upewnić, że mamy ten samolocik tam jakby włączony. To będzie oznaczało, że interfejsy wszystkie bezprzewodowe są wyłączone w komputerze, co zawsze warto potwierdzić miernikiem, tak, że nic się z naszego komputera nie wydostaje. To w przypadku komputera to jest dosyć przewidywalne, dlatego że komputer jest stworzony do tego, żeby go przenośny, tak? Jest stworzony do tego, żeby go używać również w samolocie i tak dalej. Stąd ten tryb samolotowy faktycznie te urządzenia wyłącza. Ale dzisiaj na przykład interfejsy Wi-Fi w nowych telewizorach, które większość z nas kupuje i używa, czasami są zbudowane w taki sposób, szczególnie w nowszych telewizorach, że my logicznie w menu wyłączymy Wi-Fi, tak? Czyli w menu telewizora sobie patrzymy, że jest interfejs Wi-Fi i klikamy, że wyłącz, tak? Że nie łącz się. A miernik pokaże co innego. I okazuje się, że takiego interfejsu w tych wielu nowych telewizorach po prostu się nie da wyłączyć programowo i one ciągle promieniują. Na to jest lekarstwo, ale trzeba znaleźć dobrego elektronika, który to po prostu wyłączy hardware'owo, tak? I zapłacić za to te tam kilkaset złotych, się do tego dobierze i po prostu układ odpowiedzialny za Wi-Fi odetnie od zasilania. A nie będziemy oczywiście tego Wi-Fi mieli, nie będziemy też mieli gwarancji, ale nie będziemy mieli promieniowania, więc jest to jakieś rozwiązanie. Jeśli już nam się zdarzyło coś takiego kupić, tak, no oczywiście mamy prawo do zwrotu, więc typowo jeśli teraz kupujemy zdalnie, to jeśli mamy miernik, to przynajmniej możemy to sprawdzić i czegoś takiego po prostu nie kupić i oddać, tak, jeśli się to w ten sposób zachowuje i to dotyczy też innych urządzeń, tak, jakichś odkurzaczy, innych historii, które dzisiaj coraz częściej mają interfejs Wi-Fi. Warto sprawdzać, czy ten interfejs wtedy, kiedy go w menu urządzenia wyłączymy, czy faktycznie nie jest aktywny. Miernik nam to umożliwia. Tak? Bez miernika nie mielibyśmy szansy sprawdzenia, bylibyśmy przekonani, że wyłączyliśmy, a promieniowanie, eksponowani na nie byśmy byli cały czas. Tak, czyli to jest kolejny powód, dla którego powinniśmy się zaopatrzyć w taki miernik, jeżeli rzeczywiście chcemy na poważnie Dokładnie. Jeśli chcemy realnie po prostu nasze środowisko elektromagnetyczne poznawać i kontrolować, to w zasadzie bez miernika nie jest to w ogóle możliwe. Tak? A kuchenka mikrofalowa będzie miała też swój konkretny dźwięk. Warto kuchenkę sobie, jak już mamy miernik, skontrolować, bo zobaczymy, w wielu przypadkach się okaże, jak daleko trzeba od niej stać wtedy, kiedy jest włączona. Generalnie będzie tak, że im starsza kuchenka, im dłużej używana, tym będzie pod tym względem gorsza, ze względu na to, że to, co jest emitowane z kuchenki mikrofalowej, zależy od jakości uszczelnień elektromagnetycznych na jej drzwiczkach. Te uszczelnienia się zużywają w trakcie pracy, kontrolowane są na emisję pól elektromagnetycznych tylko na linii produkcyjnej, a potem zakłada się, że wszystko będzie dobrze. No nie jest i im dłużej jest używana, więc najgorsze są kuchenki w kantynach pracowniczych i tego typu rzeczy, bo one są bardzo intensywnie eksploatowane, bardzo często otwierane, zamykane i długo niezmieniane. I one tam, no, naprawdę nie warto przy nich stać, jak wszyscy tam sobie coś podgrzewają. Raczej z dala od tego, ale znowu przy użyciu miernika będziemy mieli to jak na dłoni, zarówno w analizie audio, jak i w wyniku w odczycie miernika, także nam to pomoże zrobić, tak? Tutaj mamy też dźwięk takiego szumu, gdzie nie ma żadnego źródła, to też warto się z tym dźwiękiem zapoznać, rzadko go będziemy słyszeć w dzisiejszych warunkach, że nie ma żadnych źródeł bezprzewodowych,
ale warto wiedzieć, jak wtedy brzmi miernik, kiedy jest po W prostu... głębokim lesie byśmy mogli to Kiedy sprawdzić. jest tak, w głębokim lesie z dala od tego typu instalacji i zakładając, że my nie mamy żadnego smartwatcha albo smartfona włączonego, to będziemy w stanie to usłyszeć i to będzie dźwięk po prostu takiego delikatnego szumu, gdzie nie ma żadnego źródła. Tu mamy dźwięk smart metera, czyli tak zwanego licznika bezprzewodowego, tak? One mogą trochę różnie brzmieć, ale generalnie będą charakterystyczne i tutaj też go odsłuchamy. Tutaj mamy dźwięk tej łączności trunkingowej radiotelefonów Tetra, tak zwanej, czyli to też tam mieliśmy już na stronie firmy GHz Solutions. Tu mamy dźwięk konsoli wideo do gier PS4, tak, czyli firmy Sony. Tu mamy dźwięk routera Wi-Fi i jeszcze dodatkowo dźwięk konsoli wideo takiej przenośnej do gier, która się nazywa VEE. Mamy dźwięk transmisji danych streamingu z iPada, mamy z iPhone'a Wi-Fi, jak wyszukuje Wi-Fi, z iPoda, jak wyszukuje Wi-Fi, czyli tego dźwięku, kiedy nie korzystamy, ale jest czasami, włącza się po prostu po to, żeby wyszukać pobliskie urządzenia. Także jest tego, widać znowu też tutaj laptop, jesteśmy jeszcze dalej, tutaj mamy dźwięk urządzeń wojskowych, transmisji tak zwanej HARP. Gdybyśmy chcieli to gdzieś mierzyć w Polsce, o ile mi wiadomo, nie ma tych nadajników, ale jeśli ktoś wykryje, to będę ciekawy, gdzie to było. To w każdym razie też to do pana Pawła, proszę. Tak, i tutaj mamy typowe takie miksy wielu rzeczy. Tu jest najczęściej podpisane, co to jest, które znajdziemy w typowych domach, tak? Czyli miks na przykład Wi-Fi, telefonu DECT, czyli takiego bezprzewodowego i telefonu komórkowego i tutaj różne tego typu miksy i typowe stacje bazowe, bo najczęściej na stacji bazowej jest więcej niż jedna technologia, tak, mamy powiedzmy część stacji pracującą w 2G, w 3G ciągle w Polsce, chociaż 3G będzie likwidowane, 4G i coraz częściej 5G, więc te takie typowe miksy po to, żeby się zapoznać, jak to będzie słychać w typowych przypadkach, więc ta biblioteka jest tutaj bardzo bogata. I jeszcze dodam, że bardzo dobrym źródłem wiedzy na temat tego, gdzie możemy się spodziewać takiego promieniowania. Bo tak, dokładnie. Także tutaj bardzo, bardzo fajnie się do tego odwołać. To, że strona jest w języku angielskim, a nie w polskim, tak bardzo nie przeszkadza, bo rzeczy są niemalże obrazkowe, tak? I nazwy tych technologii i tak są angielskie, więc jak najbardziej z tego korzystać. Mówię, tak jak mi się uda, tak będę chciał tą stronę z dźwiękami również zbudować u siebie, ale to jest dostępne, tak jak widać i nie stanowi... A linki damy w opisie do naszego wywiadu. Tak, i chwila słuchania tak naprawdę i wsłuchiwania się i potem trochę doświadczeń, kilka godzin doświadczeń w różnych warunkach pozwala nam już potem to pamiętać i łatwo rozróżniać. Tak naprawdę nasze ucho jest bardzo czułe na różnice pomiędzy tymi dźwiękami. W związku z tym jest to fantastyczne narzędzie, które pozwala nam szybko identyfikować, z jakim promieniowaniem i jakim źródłem mamy do czynienia, szybciej te źródła namierzać i ewentualnie eliminować, albo przynajmniej wiedzieć, skąd one pochodzą, z jakiego urządzenia i co musimy w związku z tym z nimi zrobić. Tak? Także to są, dlatego mówię, że w mojej ofercie nigdy nie znajdzie się miernik w zakresie promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości, który funkcji analizy akustycznej nie ma. Dlatego, że taki miernik może za daleko bym powiedział, gdybym powiedział, że jest bezużyteczny, ale jego interpretacja wyników pomiarów robionych tym miernikiem jest bardzo trudna w dzisiejszym świecie, gdzie mamy bardzo dużo źródeł i możemy sobie zmierzyć coś i w tym momencie wiemy, jakie jest natężenie pola i załóżmy nawet, że to będzie dokładne. Tyle tylko, że my nie wiemy, czy to jest z zewnątrz, czy to jest od wewnątrz, czy to jest za ściany od sąsiada i co to jest, tak? I na ile jest to stacja bazowa i ewentualnie w jakim systemie i tak dalej. I też mamy kłopot z identyfikacją w związku z tym kierunku od tych źródeł, tak? Czyli tego, skąd one pochodzą. I jedynym naszą wskazówką wtedy pozostaje zbliżanie się do źródeł bądź oddalanie, ale jak my nie wiemy, jakie one są, to co my wiemy na temat tego, od czego się oddalać i do czego przybliżać. Tak? W związku z tym taki miernik, który nie ma funkcji analizy akustycznej audio, jest, tak jak mówię, może nie bezużyteczny, ale bardzo trudny. Potem jest, tak jak tłumaczę klientom, jest więcej pytań niż odpowiedzi. Zaczną robić pomiary i nagle się okazuje, że jest im dalej w las, tym więcej drzew, bo nie można nic na temat tych pomiarów wywnioskować sensownego. Dlatego ta funkcja jest niezwykle istotna i niezwykle przydatna. Co ciekawe też, zwróćmy uwagę na te dźwięki, ponieważ
to są dźwięki pochodzące, one nie są wymyślone dla tych technologii, tylko one odpowiadają temu, jak te technologie modulują sygnał wysokiej częstotliwości, czyli de facto zmieniają go w czasie, tak? I to jest słyszalne dla naszego ucha, co jest ciekawe, bo to wszystko jest w zakresie częstotliwości akustycznych, słyszalnych dla naszego ucha i odbieranych przez nasz organizm. Jeśli nawet byśmy sobie zrobili taką metaforę, to jak słuchamy tych dźwięków, to pomyślmy, że to jest tak jak nasze ucho, nasz organizm odbiera to tak jak nasze ucho by odbierało bycie w takich dźwiękach. Ta muzyka nie jest przyjemna. Tak. Szczególnie jeśli ma być 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, tak? Tak. Również w czasie snu. W związku z tym to jest bardzo cenna funkcja i tak jak mówię, jeśli tej funkcji w mierniku nie ma, to możemy sobie o nim mówić bardzo wiele dobrych rzeczy, ale do takich pomiarów, do jakich my tutaj, o których tutaj mówimy, czyli do pomiarów mających na celu zorientowanie się w naszym środowisku elektromagnetycznym, jego poprawę w naszych pomieszczeniach, w naszym otoczeniu, czy gdzieś, gdzie jedziemy, gdzie chcemy przebywać, czy nasze dzieci przebywać. Bez tej funkcji możemy sobie zrobić laboratoryjne pomiary i stwierdzić, że bardzo dokładnie stwierdziliśmy, że jest tam takie natężenie pola, ale od czego ono pochodziło? Czy pochodziło od tego, że stał obok nas ktoś z telefonem i miał włączoną transmisję danych, czy pochodziło de facto od routera Wi-Fi, który był w pobliskiej kafejce, tak? Albo nie wiem, w recepcji szpitala, w którym, czy jednostki jakiejś zdrowia, do której, czy lekarza, w którym byliśmy, to my nadal nic nie wiemy. W związku z tym nawet nie wiemy, czy to źródło było tylko przejściowe, czy było dlatego, że staliśmy koło kogoś z telefonem z włączoną transmisją danych, czy koło routera Wi-Fi i czy pochodziło od stacji bazowych, które tam promieniują w tym miejscu. Więc jakby ta funkcja jest kluczowa dla zrozumienia tego środowiska i pozwala nam bardzo fajnie rozróżniać jakby źródła, identyfikować je i poznawać to nasze środowisko i zobaczyć, ile tych źródeł różnych jest i co możemy z nimi zrobić. Dobrze, to Panie Pawle, od razu się jeszcze zapytam jako użytkownik na trudność, na jaką natrafiłam, czy pytanie, tak, jak się pojawiło w trakcie użytkowania, więc jedną z rzeczy, jaką chciałam sprawdzić, to jak promieniuje komórka w momencie, smartfon, tak, w momencie, gdy są wyłączone funkcje transmisji danych, Wi-Fi, lokalizacji, zostaje tylko w tym trybie aktywnym, gotowy do przyjęcia rozmowy, telefonu czy SMS-a. No i tam ten miernik bezprzewodowo, to znaczy na bazie swoich baterii jest w stanie pracować przez 20 minut. Postawiłam ten miernik koło komórki i nic nie wyłapał, tak? Nic niepokojącego w zakresie tej wartości szczytowej. Powtarzałam te pomiary, nic nie wyłapało. Domyślałam się, że w związku z tym sygnał, jaki od czasu do czasu przychodzi do komórki, tak, i w tym momencie pobierania tego sygnału, czy kontaktowania się, mówię to w bardzo uproszczony sposób, proszę mi wybaczyć, nie jestem fachowcem, w momencie kontaktowania się komórki z wieżą, wtedy następuje to krótkotrwałe, ale czasami bardzo silne promieniowanie. Ja nie byłam w stanie stwierdzić, jak jest duże to chwilowe promieniowanie i jak często ono się pojawia w mojej komórce używanej, powiedzmy pozostawionej w moim domu, czyli w miejscu, gdzie najczęściej jestem. I jak to wyłapać? No dobrze, no najpierw zacznijmy od tego, że żeby w ogóle dojść do tego, żeby mierzyć ten sygnał jakby wymiany informacji pomiędzy telefonem a stacją bazową, bo czemu to służy, tak? Mamy telefon, który leży i nic nie robi, tak. Ale on jest zalogowany do pewnej stacji bazowej najbliższej, czyli tej, z której ma najsilniejszy sygnał, ale to jest jeszcze przefiltrowane przez to, z którego operatora korzystamy, tak? Także to nie zawsze jest najbliższa stacja bazowa. I nie zawsze to, co nam pokazuje telefon na sygnałem, oznacza naszą ekspozycję, dlatego że w jakikolwiek sposób, dlatego że możemy mieć bardzo słaby zasięg od naszego operatora, a jednocześnie być w bardzo dobrym zasięgu od innego operatora. I to, co nam telefon pokazuje, to niestety pokazuje nam zasięg naszego operatora, no właśnie, a nie wszystko. Ciekawa informacja. To jest jakby tak, to jest jedna ważna rzecz, dlatego generalnie jeśli ktoś chce bazować na wskaźniku telefonu jako mierniku, to jest absolutnie niewłaściwe z tego powodu i z drugiego powodu. Tak naprawdę te kreseczki na telefonie maleją dopiero wtedy, kiedy telefon jest już naprawdę na skraju zasięgu
I te poziomy mogą być już poniżej standardów biologicznych, czyli poniżej nawet dziesiątych części mikrowata i telefon nadal będzie w stanie nawiązać połączenie i będzie w stanie odczytywać sygnał. W związku z tym patrzenie na to, że na telefonie mi się coś zmieni, tak, no jest bardzo słabym sposobem pomiaru. Na mierniku będziemy w stanie te zmiany wykryć bardzo, bardzo łatwo, zmiany w sile sygnału, ale ten wskaźnik będzie reagował bardzo nieliniowo na to i bardzo niedokładnie, tak, także to nie jest dobra wykładnia tego wszystkiego, ale jeśli już jesteśmy przy tym, to no oczywiście, żeby najpierw ten sygnał logowania się do stacji bazowej co jakiś czas w ogóle wykryć, to musimy wyłączyć wszystkie inne interfejsy w telefonie, tak, czyli transmisję danych, Bluetooth, Wi-Fi, no dobrze też wyłączyć NFC, czyli tak zwane Near Field Communication, czyli to, co jest potrzebne do płatności elektronicznych i do takich zbliżeniowych rzeczy, tak? A to część telefonów też ma i to też w jakiś sposób będzie nam się rejestrowało, chociaż tutaj to działa głównie wtedy, kiedy zbliżamy to do pola, więc mniejsze ma znaczenie dla naszych rozważań. I teraz, jeżeli położymy ten telefon w takim trybie, że on jest typowym telefonem, ma wyłączoną transmisję danych, nie korzystamy z żadnej transmisji danych, to ta funkcja logowania się do stacji bazowej, ona jest zrealizowana inteligentnie. To nie jest co jakiś czas, czy co jakiś stały czas to nie jest. To jest co jakiś czas, ale to reaguje tylko wtedy, kiedy będziemy dynamicznie, kiedy będziemy zmieniali pozycję tego telefonu. Zmieniali na tyle, żeby trzeba było na przykład przelogować się do kolejnej stacji. W związku z tym, jeżeli ktoś korzysta z telefonu tak jak pani czy ja, czyli praktycznie tylko w jednym miejscu, tak, i nie korzysta na zewnątrz i się nie przemieszcza specjalnie dużo w ciągu dnia, to ta funkcja będzie dynamicznie się po prostu dostosowywała do tego i będzie to sprawdzanie robiła bardzo rzadko. Jeżeli natomiast pani, to może być nawet rzędu godzin, tak? Więc może być tak, że się nie doczekamy z miernikiem tego, że ten telefon się zaloguje. Natomiast to, co zawsze możemy zrobić, żeby ten sygnał sprawdzić, to włączyć telefon w tryb samolotowy. Włączenie w tryb samolotowy oznacza, że telefon potrzebuje nawiązać komunikację ze stacją bazową, przesłać jej informacje i uzyskać potwierdzenie od stacji bazowej, czyli od stacji bazowej w drugą stronę, odebrać to potwierdzenie, że się wylogował z tej stacji, tak? Że się wylogował. I wtedy ta komunikacja zachodzi i ona zwykle zachodzi na pełnej mocy telefonu. I dlatego jest to bardzo silny sygnał, jest krótkotrwały i wtedy na pewno go zmierzymy. To samo dzieje się w momencie, kiedy włączamy tryb samolotowy. Więc lepiej jest to w ten sposób obserwować, dlatego że jeśli często zmieniamy miejsce z telefonem, na przykład mamy go ciągle włączonego i jeździmy samochodem, to się dzieje non-stop. Non-stop, tak. Dlatego, że ciągle telefon się przelogowuje z jednej stacji do drugiej i musi śledzić swoją pozycję, żeby wiedzieć, do której stacji się zalogować. Więc nawet jeśli telefon mamy wyłączone wszystkie czynniki bezprzewodowe, co można sobie, biorąc miernik do samochodu i telefon do samochodu, co można sobie zarejestrować, jeżeli teraz w puszce metalowej samochodu taki telefon uruchomimy i mamy miernik w odległości tam powiedzmy, nie wiem, metra od niego, to pokaże nam się, jak on się komunikuje ze stacjami bazowymi, które mijamy, bo będzie musiał się przelogowywać, tak? I tam paradoksalnie my nie rozmawiamy, telefon jest w trybie oczekiwania, a on non-stop promieniuje. Tak? I wyobraźmy sobie, że wieziemy niemowlę w naszym aucie. Dokładnie, tak? Także żeby się tego pozbyć, bo i znowu miernik pokaże nam, że to, co mówię w tej chwili nie jest tylko jakąś opowiastką, tylko można to zarejestrować. No to panu się przyznam, bo ja zadałam to pytanie na potrzeby naszych słuchaczy. Ja znałam odpowiedź, ja zrobiłam to doświadczenie i rzeczywiście byłam bardzo zaskoczona, jak silny jest to sygnał. On nie zawsze jest taki sam, ale w pewnym momencie mi wyszły 2 miliony mikrowatów na metr kwadratowy. Tak naprawdę pełna moc telefonów jest ograniczona do 2 watów, więc 2 miliony mikrowatów to jest 2 waty, więc zmierzyła pani tam w odległości jakieś niewielkie od telefonu jego pełną moc, dlatego mówię, że bardzo często ten sygnał jest nadawany, tej wymiany, logowania się do stacji jest wymieniany na prawie pełnej mocy, dlatego że telefon jakby przechodzi z jednej stacji bazowej do drugiej, musi się przełączyć. Dzisiaj w nowych technologiach 4G, 5G to jeszcze jest w ogóle tak zwany soft
po angielsku już nie pamiętam, w każdym razie to przełączenie jest tak zwane miękkie, to znaczy telefon przez jakiś czas jest połączony z 2 stacjami. Albo nawet z 3 i przełącza się pomiędzy nimi płynnie, tak żeby zarządzać tym, jak będzie miał najlepszy sygnał. W związku z tym to są bardzo zaawansowane technologie, ale to, jak one promieniują i jakie promieniowanie dodatkowo wywołuje sama ta transmisja sygnałów, która jest nieużyteczna dla nas, ale dlatego, że telefon musi się po prostu logować do infrastruktury i być przez nią obsługiwany, no to bardzo fajnie znowu miernikiem można zaobserwować. Tak, i teraz może powiem, jaki stąd wniosek dla mnie jako użytkownika, jakie wnioski wyciągnęłam na co dzień. Ja generalnie nie używam komórki, mam ją całkowicie w trybie samolotowym, mam telefon stacjonarny, ale czasami muszę tę komórkę włączyć, choćby ze względu na jakieś transakcje internetowe, obsługę banku. Tak jest. I co robię? W momencie, jak chcę ją włączyć, a jestem osobą wrażliwą na promieniowanie, wiele na to wskazuje. Nie chciałabym mówić w 100%, ale jestem prawie pewna, czuję to. Więc ja po prostu ten telefon najczęściej wystawiam sobie na zewnątrz, bo mam taką możliwość i w momencie, jak go włączę, staram się oddalam się na ten moment łączenia się. Ja wiem, że i tak nie uniknę tego promieniowania, ale chcę go zmniejszyć, zminimalizować. No i taki wniosek dla siebie. Tak, to jeszcze Państwu powiem w kolejnym filmie, który przygotowuję z tych bardziej praktycznych. Pokażę Państwu, jak sobie te pomiary robię i jakie sobie dla siebie prywatnie wnioski wyciągnęłam, jakie zmiany w moim życiu poczyniłam w związku z tym, że zaopatrzyłam się w ten miernik. Myślę, że to będzie przydatne. Tak, właśnie to chodzi o to, że Państwo mając miernik możecie nie tylko jakby słuchać czy poznawać technologię, ale tego, co ja mam do powiedzenia na ten temat, ale możecie sami zacząć eksperymentować. To dla mnie jest zawsze to, co klientom polecam, jeśli w ogóle chcą się tematem zająć i w jakiś sposób te wpływy oceniać i poznać to środowisko elektromagnetyczne, to jest właśnie najważniejsza rzecz, dlatego że wtedy tak naprawdę zaczynamy ten świat poznawać i możemy eksperymentować, co to tak naprawdę oznacza pomiarowo w różnych sytuacjach. Tak? Kilka uwag na temat tego, co Pani mówiła. Ja podobnie, tak, jakby telefonu używam tylko wyjątkowo, komórkowego. Staram się, nawet w pracy mam, jeśli chodzi o infolinię sklepu, ona jest w tej chwili zrealizowana w technologii Voice over IP, czyli telefonu przez internet, tak żeby nie promieniować się telefonem, no ale oczywiście czasami muszę dla chociażby potwierdzeń czy innych rzeczy go włączyć, to wtedy najczęściej są to jakieś SMS-y i tego typu rzeczy. Wtedy staram się też jakby być daleko. No, krótko mówiąc, jeżeli chcemy to promieniowanie ograniczać, druga rzecz, przede wszystkim jak się z telefonem poruszamy, jak się poruszamy szybko, czyli w samochodzie, warto telefon po prostu wyłączyć w tryb samolotowy. Tak, i szczególnie gdy mamy na pokładzie dzieci, to uczucie. Tak, to naprawdę bardzo dużo zmienia i proszę mi nie wierzyć na słowo, tylko po prostu zmierzyć, jak będziecie wyposażeni w miernik, bo to pokaże, oczywiście tam będziecie mieli miks tego promieniowania w samochodzie, bo będzie to promieniowanie, które przenika do samochodu od stacji bazowych, do których przeliczamy, ale ten telefon blisko nas będzie tam i tak mimo wszystko bardzo istotnym składnikiem i bardzo łatwo będzie można zarejestrować, kiedy on się po prostu łączy. To oczywiście na nim nie będzie żadnego śladu tego, że się łączy w tym momencie ze stacjami bazowymi, natomiast na mierniku wyraźnie takie ślady będą. Więc ja już od lat robię tak, że jeśli jeżdżę nawet w jakieś dłuższe trasy, to po prostu mam telefon wyłączony w tryb samolotowy. Jak się zatrzymuję, to odzwaniam. Jeśli to jest pilne. Jeśli nie, to wtedy, kiedy wracam do biura i tak dalej. A z transmisji danych czy internetu bezprzewodowego w zasadzie w ogóle nie korzystam. Wiem, jak to uruchomić, mam odpowiednie aplikacje, ale wszystko jest powyłączane i pousypiane. Jeśli by było mi alarmowo potrzebne, to mogę z tego skorzystać, ale de facto to się nie zdarza, tak, typowo. W związku z tym nie wykorzystuję tej transmisji po to, żeby sobie tej ekspozycji dodatkowo nie zwiększać, szczególnie w samochodzie. Tak, to jest kwestia przyzwyczajenia, to zresztą jest też kwestia takiego bardzo istotnego powrotu do takiego miejsca, w którym mamy trochę czasu, żeby pomyśleć dla siebie i tak dalej, a nie, że jesteśmy na smyczy tego, że ktokolwiek w każdej chwili może do nas zadzwonić albo coś nam wysłać i natychmiast nasza uwaga będzie gdzie indziej. Cały czas do dyspozycji innych. Tak, więc myślę, że nawet dla takiego zdrowia, już pomijając promieniowanie, to dla takiego zdrowia i higieny własnej pracy umysłowej, własnego jakby myślenia, rozumienia i
i zachowania jeszcze jakichkolwiek zmysłów, to jest również strasznie cenne, tak? Czasem być poza zasięgiem, tak, w tym momencie, bo inaczej nie jesteśmy w stanie tej przestrzeni sobie znowu otworzyć, tak? A promieniowanie jest tylko drugim istotnym powodem, dla którego warto to zrobić. Dobrze, to jeszcze Panie Pawle, teraz zrobimy chwilkę przerwę na planszę. W tej chwili pokażę Państwu planszę, na której podsumuję wszystkie kryteria, którymi powinniśmy się kierować, najważniejsze kryteria przy wyborze miernika. I teraz widzą Państwo już planszę. Pierwszym kryterium wyboru dobrego miernika będzie zakres częstotliwości, którego przedział wynosi co najmniej od 700 MHz do 7 GHz. Kolejnym kryterium jest możliwość rejestracji i pomiaru bardzo krótkich impulsów, które trwają maksymalnie od 5 do 10 mikrosekund. Kolejne kryterium to analiza akustyczna sygnałów, o której wcześniej mówiliśmy. I następne ważne kryterium to możliwość pomiaru i odczytu bieżącej wartości szczytowej promieniowania. I niezmiernie ważna cecha dobrego miernika to możliwość odczytu maksymalnej wartości szczytowej od początku pomiaru, jak również możliwość pomiaru i odczytu wartości średniej promieniowania. I ostatnie z tych najważniejszych kryteriów, bardzo praktyczne kryterium, to wizualizacja świetlna bieżącej ekspozycji względem limitów biologicznych.